Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dzień dobry Państwu, mamy 7 maja 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nordic Striget NT Live. Kłaniam się nisko wszystkim widzom, wszystkim słuchaczom. Drodzy Państwo, niezmiernie bardzo mocno się za Państwem stęskniłem, chociaż nie ukrywam, że ostatni czas spędzony w Polsce naładował bardzo mocno nasze baterie i teraz po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem w przestrzeni online, chociaż rzeczywiście audycje bardzo na żywo, spotkania bardzo na żywo w Polsce, jakie miało ostatnie miejsce, były dla nas wielką, ogromną wręcz radością. Zarówno Zabrze, zarówno Tarnów, zarówno Katowice i oczywiście Kraków, drodzy Państwo, to była tak zwana wielka petarda mocy, jak to się mówi na mieście, ale drodzy Państwo, dzisiaj z pewnością będzie również dobrze, również energetycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie, bo dzisiejszy odcinek można byłoby, drodzy Państwo, troszeczkę połączyć zarówno w rozmowy o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim z rozmową o medycynie przedszpitalnej, bo jak się okazuje, może audycja tytularna bardzo mocno związana z kwalifikowaną pierwszą pomocą, ale jak się okazuje, drodzy Państwo, zarówno sam zespół organizacyjny, który dzisiaj do nas tutaj dotarł, pewnie nie w pełnym składzie, ale jest to pewien filar, to ratownicy medyczni, nie tylko ratownicy na poziomie KPP. O tych wątkach samych mistrzostw, z czym dokładnie to się powinno jeść tę kanapkę ratowniczą, z pewnością dzisiaj będziemy mówić. A kogo zaprosiliśmy, drodzy Państwo, do studia? Państwa i naszymi gośćmi będą panowie. Dzisiaj będzie nim między innymi pan Maciej Pawłowski, współpomysłodawca oraz dyrektor otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych kwalifikowanej pierwszej pomocy, związany zawodowo z zespołami ratownictwa medycznego oraz, drodzy Państwo, ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Od 10 lat ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, sternik motorowodny oraz płetwonurek P1, członek zarządu Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz oddziału województwa kujawsko-pomorskiego oddziału WOPR. Kolejnym gościem będzie pan Łukasz Gajda, współpomysłodawca również mistrzostw, sędzia główny otwartych Mistrzostw Polski Ratowników w kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownik medyczny, od 14 lat pracujący w SOR-ze oraz zespołach ratownictwa medycznych, ratownik wodny, steromotorzysta oraz płetwonurek, wieloletni działacz społeczny, od wielu lat związany z lipnowskim WOPR-em, posiadający tytuł Doctor of Business Administration. Widzicie Państwo, jakie piękne tytuły, jakie piękne nazwy. Pan Mateusz Tomaszewski to kolejna osoba, współpomysłodawca oraz koordynator otwartych mistrzostw, ratownik medyczny, czynnie pracujący w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnym oddziale ratunkowym od 5 lat z takim doświadczeniem. Ratownik wodny w lipnowskim WOPR-ze od 2011 roku, sternik motorowodny oraz płetwonurek organizacji KMAS na poziomie P1. I jest z nami również pan Maciej Banachowski, prezes zarządu WOPR województwa kujawsko-pomorskiego od 2018 roku, założyciel Nadgoplańskie WOPR Kruszwica, koordynator Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego,
numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 województwa kujawsko-pomorskiego, organizator otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik od lat 17 pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, ratownik wodny z 23-letnim doświadczeniem. I na koniec, ale oczywiście również bardzo serdecznie witamy pan Marcin Makowski, prezes Lipnowskiego WOPR-u, członek prezydium zarządu WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, organizator otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w KPP, instruktor WOPR, sternik, zawodowo nauczyciel wychowania fizycznego. Drodzy Państwo, takiej ekipy, takiej załogi to ja już dawno w NTLive nie miałem, tak więc zachęcam wszystkich do Państwa do tego, żebyście z nami pozostali i wysłuchali dzisiejszą audycję. Zapraszam do studia. Witam Panie Macieju. Maciej Pawłowski jest już ze mną. Dobry wieczór. Cześć Maciej. Witam Jacku, witam Państwa. Jest z nami również Mateusz Tomaszewski. Dobry wieczór Mateuszu. Witam. Świetnie. Jest z nami Łukasz Gajda. Łukasz, widzimy się, słyszymy. Widzimy, słyszymy. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu informacja, Łukasz, drodzy Państwo, jest dzisiaj na dyżurze, więc jeżeli tablet zakrzyczy, zadzwoni, to Łukasz będzie musiał się bardzo szybko ewakuować, ale dajmy sobie te 30 sekund na pożegnanie, ale to tak już informacyjnie. Jest z nami również Maciej Banachowski. Dobry wieczór Macieju, cześć. To włączysz jeszcze mikrofon i będzie grało. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Maciej, bardzo miło Cię widzieć. I na koniec Marcin Makowski, pan prezes, chociaż w obecnych czasach stwierdzenie panie prezesie to może niekoniecznie, ale powiemy. Dobry wieczór panie prezesie. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Myślę, że pan to nie, raczej kolega, przyjaciel. Cześć Marcin, przepraszam, bardzo miło Cię widzieć. Drodzy Państwo, wydawcą dzisiejszej audycji jest sekretarz naszej redakcji, pani Jagoda Nowak, który bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie merytoryczne naszego spotkania, za całą pomoc i za przygotowanie tych wszystkich kwestii związanych z samą audycją, z jej scenariuszem. Bardzo się cieszę, że jesteście, drodzy Państwo, z nami. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj słuchacie, skąd do nas dzisiaj piszecie. Dodajcie, drodzy Państwo, hashtag NTLive, będzie nam niezmiernie miło powitać Was w naszej społeczności. Liczę na stałych naszych widzów i słuchaczy, ale mam nadzieję, że za chwilkę, jak będę przytaczał te postaci na naszym ekranie, to spotkam tam również osoby, które pierwszy raz są dzisiaj z nami. Więc dzisiejsza audycja Mistrzostwa Ratowników Wodnych w KPP w NTLive, należy ją rozpocząć i może chciałbym raz jeszcze panowie Was przywitać. Niech każdy z Was po kolei powie, gdzie nas dzisiaj przywitał. Łukasz, wspomniałem, w pracy, to może Marcin, gdzie Ty nas dzisiaj ugościłeś? Ja jestem dziś w biurze Lipnowskiego WOPR w Lipnie. Wspaniale, cieszę się bardzo. Maciej Banachowski. Macieju, Ty gdzie jesteś dzisiaj z nami? Cześć, witam. Jestem w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy, czyli obsługa numeru ratunkowego nad wodą 601 100. Witam jeszcze raz. Mateusz, skąd do nas mówisz? Witam. Ja w dniu dzisiejszym w domku, dzisiaj dzień wolny, jutro doba, więc prosto z domu nadaję. Jasne. Czy farba na ścianach już wyschła, Mateuszu? Wszystko wyschło, nie pachnie już farbą, można mieszkać. Ekstra. Łukasz, co to za stacja, gdzie jesteś i dwa słowa na temat tego miejsca. Pracuję w zespołach ratownictwa medycznego w dniu dzisiejszym w Chełmży i mamy taki sobie pokój socjalny. Wyszło akurat tak, że koledzy, których zmieniałem 2 minuty przed moim przyjazdem, pojechali na wyjazd, więc jest pewne, że mam te 30 minut na to, żeby z Wami na spokojnie posiedzieć i porozmawiać. Postaramy się z Ciebie wydusić jak najwięcej, a później jedź sobie i tam oczywiście ratuj życie i zdrowie w każdym możliwym kodzie. Słuchajcie, jest z nami również Maciej Pawłowski, człowiek, który skontaktował się z naszą redakcją, powiedział, że ma pomysł, że on by tak chciał i w imieniu całej swojej ekipy i mnóstwa innych fantastycznych osób i on tutaj chciałby z nas zainteresować pewnym wydarzeniem, więc Macieju, to jest Twoja wina, że tutaj dzisiaj jesteście. Tak więc możesz sobie albo gratulować, albo no może w drugą stronę, ale dziękuję raz jeszcze, że się do nas odezwałeś. Jacku, dziękuję bardzo, że udało się Cię, wcale to nie należało do trudnych rzeczy namówić Cię do tego, żebyś wszedł z nami w ten projekt.
więc bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję Pani Jagodzie, że zgodziła się tutaj. Też najwięcej z nią w sumie pisaliśmy odnośnie szczególnie też tego dzisiejszego live'a, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie całej redakcji NTLive. Kłaniam się nisko wszystkim. Drodzy Państwo, mamy tę radość i wielkie szczęście, że zarówno dwie nasze przestrzenie, zespół Norddistriget stał się partnerem trzeciej edycji Otwartych Mistrzostw, a sama redakcja, drodzy Państwo, sama redakcja NTLive została uhonorowana takim wielkim, zaszczytną funkcją, jaką jest objęcie patronatu medialnego, więc czynimy te czynności wszelkie, drodzy Państwo, żebyście mogli dzisiaj poznać te zakamarki związane z mistrzostwami i przede wszystkim poznać naszych panów. No dobrze, ja już Was trochę przedstawiłem. Na początku przeczytałem te Wasze notki biograficzne. Muszę powiedzieć, że bardzo bogate doświadczenie i większość to mianownik wspólny, to WOPR kujawsko-pomorskie i ogromna pasja do ratowania, do funkcjonowania nad wodą. Żebyśmy weszli tak bardzo płynnie w samą audycję mistrzostw, ja bym chciał, żebyśmy dosłownie kilka chwil, panowie, poświęcili na to, czym tak naprawdę jest WOPR, jaka to jest organizacja, czym on się tak naprawdę zajmuje i co my powinniśmy wiedzieć o tym miejscu. Nie było ustalane, kto chce, to niech rozpocznie i niech każdy dorzuci coś od siebie, bo mam wrażenie, że niewiele o WOPR-ze wiemy. To może ja kilka słów powiem, jeżeli chodzi o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mamy 60 lat istnienia naszej organizacji jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to najstarszy podmiot, który zajmuje się typowo ratownictwem wodnym w Polsce. Należymy też do ILS-u, czyli International Life Saving, czyli takiej międzynarodowej federacji, która zrzesza różne federacje z całego świata zajmujące się typowo ratownictwem wodnym. My jako WOPR województwa kujawsko-pomorskiego zrzeszamy wszystkie jednostki z terenu właśnie kujawsko-pomorskiego. Jest to 9 podmiotów, które mają decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Żyjemy w takim kolektywie, że naprawdę bardzo dobrze się ze sobą komunikujemy, bardzo dobrze współpracujemy, a jednym celem jest naszym bezpieczeństwo osób przebywających i wypoczywających na obszarach wodnych i przewodnych w województwie kujawsko-pomorskiego. Nasze Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego też zjednoczyło te jednostki, wszystkie zgłoszenia, wszystkie patrole, wszystkie akcje techniczne, poszukiwawcze, ratunkowe są zgłaszane do naszego centrum i z jednego centrum wszystkie jednostki są dysponowane właśnie do stanów zagrożenia życia na wodach i obszarach przewodnych. Więc to jest taka nasza organizacja. Panowie, co chcecie do tego dołożyć? Bo rzeczywiście 2 lata temu 60-lecie było organizowane, wielka impreza, goście i z Polski, i z zagranicy. Wiem, że był przedstawiciel Europejskiej Federacji Ratownictwa Wodnego. Niesamowite, aż żałuję, że mnie tam wtedy nie było i dokładnie tutaj właśnie pani Jagoda nam przedstawia, że w 2022 roku, dokładnie 26 marca w Bydgoszczy właśnie obchodziliśmy te wielkie uroczystości. Co do tego należy dodać? Co każdy obywatel w Polsce powinien wiedzieć o GOPR-ze? Ja myślę, jeżeli mogę dodać, że tak mniej technicznie, WOPR to grupa ludzi, takich naprawdę zapaleńców, wolontariuszy, społeczników, którzy pracują nie za pieniądze, tylko z potrzeby serca, gdzieś się identyfikują z tym logo WOPR-u, z tym błękitnym krzyżem i złotą kotwicą na piersi. I to jest chyba całe sedno i całe taki najważniejsza rzecz, która świadczy o sile tej organizacji. Łukasz? Jeśli jeszcze Jacek pozwoli, to ja bym tutaj wtrącił parę słów. Myślę, że generalnie WOPR bardzo dużą rolę też może odgrywać w tak naprawdę wychowaniu, gdzieś tam ukształtowaniu również młodzieży i dzieci, ponieważ tak naprawdę, jak ja to też zawsze powtarzam, moje życie gdzieś tam ukierunkowane było od 2014 roku już z WOPR-em i przez ludzi, których spotkałem na swojej drodze dzięki WOPR-owi też
związany jest mój zawód, a raczej moja pasja, jakim jest ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne. Też w naszym województwie są grupy młodzieżowe. W Lipnie mamy grupę młodzieżową, gdzie uczymy dzieci nie dość, że pływać, to jeszcze pierwszej pomocy, tych starszych, kwalifikowanej pierwszej pomocy i widać i czerpiemy z tego ogromną przyjemność i satysfakcję, jeżeli możemy patrzeć, jak te dzieciaki przychodzą chętnie na zajęcia, jak ta młodzież chłonie wiedzę. Więc to Łukasz też tam gdzieś, już wspominaliśmy, jak rozmawialiśmy, zapoczątkował i pomagał nam w przygotowaniach, kiedy to my, ja, Mateusz, też zawodnicy, którzy startują teraz od nas w otwartych mistrzostwach, bo ja kiedyś z nimi startowałem, tak samo Mateusz, do tego, że tak naprawdę teraz tworzymy te unikatowe mistrzostwa na skalę kraju. To się zapoczątkowało od tego, że to my jeździliśmy na zawody, więc WOP tutaj też ma tą prewencję, bo nauka pływania i nauka kwalifikowanej pierwszej pomocy dzieci i młodzieży. Muszę wam powiedzieć, że panowie, niesamowita sprawa, bo są dzisiaj z nami goście, widzowie i słuchacze nie tylko z waszej okolicy, z Kujawsko-Pomorskiego, tutaj pani Ania Banachowska napisała Kruszwica pozdrawia, jest i Lipno, jest z nami również Śląsk, jest Joanna Maluciak z Katowic, Katowice pozdrawiam najserdeczniej, cudowny czas, wspaniały, rewelacyjny, ale też są osoby z Norwegii, Brambl, pan Wojciech Adamski, pozdrawiamy Norwegię, następnym razem jak będę jechał moturować w kierunku Jewik, to chętnie wpadę na kawę, panie Wojciechu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, drodzy Państwo, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie, dodając ten hashtag NTLive, tak żebyśmy nakarmili algorytm facebookowy. Drodzy panowie, kiedy przygotowywaliśmy się dzisiaj do naszego spotkania, to przeglądaliśmy wszystko to, co związane jest z trzecimi otwartymi mistrzostwami Polski ratowników wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. One będą się odbywały między 10 a 12 maja, już za parę dni nad jeziorem Skąpe. Dlaczego to akurat miejsce? Dlaczego wybraliście... Skępę, przepraszam bardzo. Dlaczego akurat ta lokalizacja? Czy coś konkretnego jest związane z tym miejscem? To może teraz ja. Lipnowskie WOP ma tam swoją taką letnią siedzibę i też z powodu przychylności władz lokalnych infrastruktura ta, która się tam znajduje, jest idealną na takie mistrzostwa. Znajdują się tam fajne wiaty wypoczynkowe, rekreacyjne, baza noclegowa, okolica pełna jezior, także czego chcieć więcej. Jest to idealne miejsce na takie mistrzostwa z naszej perspektywy, ponieważ większość z nas pochodzi z Lipna i okolic i znamy to miejsce jak własną kieszeń. Wiemy, gdzie jest każda górka, gdzie jest dołek, gdzie jakie jeziorko i wiemy, w jakich miejscach jakie miejsca możemy wykorzystać po to, żeby konkurencje, które przygotowujemy dla zawodników, którzy startują w naszych mistrzostwach, żeby one były jak najbardziej wiarygodne, jak najbardziej odzwierciedlały warunki takie codzienne, w których my pracujemy jako ratownicy medyczni i jako ratownicy wodni, którzy jeżdżą też do wezwań, pomagają osobom poszkodowanym. Tu mamy też naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy nam bardzo mocno pomagają, bo też bez tych osób, bez tych wolontariuszy, którzy z nami są, których nie widać, ale wiemy i głośno chcemy o tym powiedzieć, że bez tych osób my byśmy tego nie zrobili, bo to jest rzesza ludzi, która nam pomaga bezinteresownie, poświęca swój czas po to, żeby te mistrzostwa były na jak najwyższym poziomie. Skoro mistrzostwa Polski, to taka nasza złota zasada, albo grubo, albo wcale. Czyli musi być jak najlepiej, jak najwyższy poziom, tak żeby wszyscy zawodnicy, wszyscy sponsorzy, goście, którzy do nas przyjeżdżają, całe społeczeństwo, żeby wszyscy byli zadowoleni z tych mistrzostw, a przede wszystkim nasza piątka, która to organizuje. Jak robimy, to robimy coś na 100%. Wspomniałeś właśnie o tych partnerach, jest z nami właśnie Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland Ratownictwo. Krzysztof jest współorganizatorem dzisiejszej audycji, ale też Krzysztof swoim portalem objął wsparcie medialne, patronat medialny nad waszym wydarzeniem. Pozdrawiamy Krzysztofa, kłaniam się Krzysztofowi bardzo nisko, cieszę się, że panowie macie możliwość współpracować z Krzysztofem, bo Krzysztof jest
jestem przekonany, jedną z najważniejszych osób w Polsce, jeśli chodzi o kształtowanie naszej świadomości ratowniczej, budowania wiedzy i kapitału wykorzystywaną do ratowania naszych pacjentów. Tak więc bardzo Wam gratuluję i jestem dumny, że udało nam się zasiąść w tym poczytnym gronie Waszych partnerów. Za jakąś chwilkę pewnie pojawi się plakat z tymi wszystkimi logotypami tych wszystkich organizacji, firm i osób, ale jak żeście już mi mówili w kuluarach, ponad 50, 60 takich... 57 chyba aktualnie? 67 chyba, tak? Wszystkich łącznie wspierających, jeżeli chodzi o partnerów, mistrzostw, instytucje wspierające, to też OSP, tak, Ochotnicze Straże Pożarne, czyli to wszystko, co pomaga nam, ludzie, którzy pomagają nam, żeby te mistrzostwa wyglądały tak, a nie inaczej. To jest niesamowite. Powiem tak, że ja zawsze biję brawo wszystkim, którym się chce, to od razu piątka, panowie, za chcieństwo, ale to w jaki sposób, żeście rozhulali tę imprezę trzecie, zwróćcie uwagę, drodzy widzowie i słuchacze, że to są trzecie mistrzostwa. Skoro w trzeciej edycji już mamy taki pakiet, przepraszam, może to zabrzmi bardzo przedmiotowo, ale taki pakiet ekskluzywnych partnerów, patronów, organizatorów, patronatu honorowego i partnerów strategicznych, to muszę Wam powiedzieć, panowie, szapoba, naprawdę czapki z głów i kłaniam się, nie wiem jak żeście to zrobili, ale organizacyjnie mistrzostwo świata. Nie wiem kogo to jest wina, komu najpierw dziękować, czy prezesowi, czy Łukaszowi, czy Mateuszowi, ale muszę Wam powiedzieć, że to robi wrażenie. Znaczy tutaj głównym odpowiedzialnym każdy z nas podejmował kontakty z różnymi firmami i tak naprawdę każdy z nas ma w tym swój udział, ale jeżeli byśmy mieli mówić o większości, to tutaj zdecydowanie Łukasz to jest ta osoba, która potrafi rozgrzać umysły i serca tych naszych sponsorów. I portfele. A przede wszystkim nie ukrywajmy właśnie portfele i możemy naprawdę robić coś na jak najwyższym poziomie, bo taki chcemy osiągać i zawsze są te niedociągnięcia, zawsze też mówimy, zawsze przepraszamy na zakończeniu, wszyscy bijemy się w pierś, bo zawsze tak się zdarza, to jest impreza, która przez 3 dni tak naprawdę przewija się 300 osób, lokalizacje są rozciągnięte bardzo dużo, my robimy też bardzo dużo kilometrów w sobotę, gdzie tak naprawdę poruszamy się po 2-3 gminach, ale no chcemy robić to jak najlepiej potrafimy. Łukasz, gdybyś szukał roboty w dziale marketingu w Nordic Ticket, to daj znać, nie? To jakby coś, to tam wymienimy się kontaktami po audycji. Pomiędzy jednymi a drugimi mistrzostwami możemy coś podziałać. Coś się wyciągnie. To bardzo napięty grafik, także musisz się dobrze wstrzelić. Dokończymy ten wątek po audycji. No dobrze, to skoro już wiemy, że w dużej części to Łukasza rola, jakby każdy z Was w 2 zdaniach powiedział o swoim konkretnym, niepowtarzalnym zadaniu, jaki miał przypisany do organizacji, to może Maciej Banachowski, bo tam schował się, ubrany jest, jakby było minus 30 stopni, a nie pozwolmy Maćkowi zamarznąć tam. Jakie Ty miałeś zadanie związane z przygotowaniem mistrzostw? No przede wszystkim jako WOBR województwa kujawsko-pomorskiego staraliśmy się o patronaty honorowe. Tu mówimy o patronacie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, bo tu jest też duże wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o organizację tych zawodów i mistrzostw. Druga sprawa też kilka firm, które tutaj też nas wspomogła nagrodami. Ja nie chcę mówić, jakie to będą nagrody, ale kwestia na przykład firma Aquazone, Ocean Tech, to są duże firmy, które że tak powiem w swojej ofercie mają typowo sprzęt do ratownictwa wodnego dla ratowników wodnych. Kevi Sport, toruńskie zakłady opatrunkowe, gdzie wspiera tutaj opatrunkami właśnie wszystkie drużyny, które będą brały udział w mistrzostwach, więc one nie muszą się tutaj martwić, że tych opatrunków zabraknie, bo naprawdę będzie ich mnóstwo i różnego rodzaju opatrunki dostaną wszyscy zawodnicy, którzy będą brać
udział. Oczywiście kwestia pomocy merytorycznej, załatwiania też różnych tutaj partnerów strategicznych, to też taka rola, ja bym nie powiedział jako Maciej Banachowski, tylko jako WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, z tego powodu, że lideruję te jednostki, no to też była moja rola, żeby bardziej też w formie WOPR-u województwa kujawsko-pomorskiego wspierać właśnie te nasze otwarte Mistrzostwa Polski ratowników wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Świetnie. Marcin, drogi Marcinie, zwracam się kolego prezesie. Jakie zadanie tobie zostało powierzone? Z racji tego, że działamy tutaj na terenie, gdzie typowo mistrzostwa odbywają się faktycznie, tak jak mówiłem wcześniej, dysponujemy bardzo fajną bazą, gdzie te mistrzostwa mogą się rozgrywać. W związku z tym musieliśmy podjąć współpracę z lokalnymi samorządowcami, czy to z burmistrzami, czy to z wójtami, ale tutaj na czele ich wszystkich można powiedzieć, że jest to nasz również patron honorowy, starosta lipnowski, powiat lipnowski, bo to właśnie obiekty powiatu lipnowskiego są tą główną bazą, tym centrum dowodzenia, tym centrum logistycznym, a również bazą noclegową, tak? Z tego korzystamy dzięki uprzejmości starosty lipnowskiego i no, myślę, że chyba bez tego byłoby nam bardzo, bardzo trudno te mistrzostwa przeprowadzić. Również wsparcie tych lokalnych samorządowców, lokalnych firm, gdzieś tam no, każdy ma gdzieś jakieś tam swoje znajomości, więc na tym rynku lokalnym próbujemy działać, próbujemy ich zachęcić, próbujemy w jakiś sposób no, przyciągnąć ich do nas, żeby nas wspomogli w jakikolwiek tam mogą sposób. Świetnie. A propos znajomości, widzę kolejna znana osoba, Bruno Wróbel, pozdrowienia z Poznania. Dzięki Bartek, cieszę się, że jesteś. Widzę, że jest jeszcze Wiktor Kotwica, bardzo aktywny w ostatnim czasie, jeśli chodzi o pokazywanie wielu ratowniczych rzeczy. Pozdrawiam Ciebie, Wiktorze. No to może następny z kolegów opowie, jakie zadanie zostało powierzone. Ogólnie ciężko powiedzieć mi, czym jestem tylko i wyłącznie, czym się wyłącznie zajmuję, ponieważ tak naprawdę cała ta organizacja jest rzucona na 5 barków naszych, moich i waszych wszystkich kolegów. Ja osobiście zajmuję się koordynowaniem tych mistrzostw, czyli staram się, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Staram się, by zawodnicy czuli się jak najbardziej komfortowo, żeby nic zawodnikom nie brakowało na miejscu. W razie jakichkolwiek problemów jest kontakt zawsze ze mną. Razem tu z Maciejem i Łukaszem uknuliśmy, można powiedzieć, 12 scenariuszy na tegoroczną edycję, więc my zajmowaliśmy się zarówno wymyślaniem pozoracji, wymyślaniem scenariuszy, wymyślaniem lokalizacji, więc ta współpraca jakby się zazębiała razem w trójkę. Okej. No i został nam ostatni rodzynek z tego i naszej załogi. Oprócz kontaktu z panią Jagodą Nowak, sekretarzem redakcji, to jakie jeszcze zadania tutaj na ciebie spadły? Jeszcze Łukasz? Tak, ja o tobie mówię. A, jeszcze Łukasz był już od tych mediów, no ale dobra, niech tak będzie. Więc no tak jak już Mateusz powiedział tutaj, że tak powiem, nie mamy jasno określonych ról, jeśli chodzi, że ty odpowiadasz za to, ty odpowiadasz za to, ty za to. Tak naprawdę też rzeczy, które gdzieś tam mamy podjąć jakieś decyzje, konsultujemy i wspieramy się i zawsze ta większość decyduje. Więc tutaj u nas też panuje demokracja, jeżeli chodzi o to, a tak naprawdę no, z racji tego, że gdzieś tam jestem na miejscu, no to taka rzecz w tym tygodniu, gdzie po prostu podjechać, jeszcze sprawdzić, dograć miejsce konkurencji, dograć sprzęt gdzieś tam, tak naprawdę przygotować też, tak jak tutaj Mateusz już wspomniał, że te konkurencje staramy się, żeby tylko 3 osoby wiedziały o tych konkurencjach do samego końca i tak naprawdę do piątku, gdzie dopiero będziemy odprawiać się z sędziami na poszczególnych zadaniach, to też dopiero oni się wtedy dowiadują,
i w tym roku też przyjęliśmy taką zasadę, że sędziowie będą wiedzieli tylko o swojej konkurencji, także nie będą mieli rozeznania, co się dzieje na poszczególnych, tak żeby nie było możliwości wycieku, że tak powiem, tych konkurencji. Nie wiem, czy to jest bardziej, nie jest to bardziej strzeżona tajemnica niż przepisy na McDonalda, więc tutaj na pewno jednym samolotem byśmy nie polecieli przed mistrzostwami wspólnie, bo jakby się rozbiło, to by nie było konkurencji. Grubo idziemy, no dobrze. Ale tak naprawdę teraz to jest bardzo gorący dla nas okres, bo zostały 3 dni, więc dopinanie wszelkich spraw. Paczki tak naprawdę co 10 minut przyjeżdża kurier z kolejną paczką, bo dochodzą i nagrody i różne rzeczy, więc tak naprawdę tutaj jest tego gdzieś tam bardzo dużo, ale to też, tak jak mówię, tak jak na przykład karty mamy w swojej ekipie sędziowskiej, na przykład osoby, ratowników, którzy są instruktorami ALS-u z różnych dziedzin, ekspertami, więc my też konsultujemy z nimi te karty, bo jak wiemy, medycyna ratunkowa jest tak szerokim obszarem i te ratownictwo, że nie da się być ekspertem z każdej dziedziny i każdy ma gdzieś tam swoją ulubioną, w której czuje się dobrze, a w innych niestety, w innych czujemy się mniej ekspertami, nie? I dlatego korzystamy tutaj z pomocy innych, więc chyba tyle. Świetnie, cudownie. No, mówiliśmy już o Łukaszu, ale poza Łukasz kontaktem z tymi najbardziej zaangażowanymi w wasze przedsięwzięcie, to jeszcze jakieś zadania mógłbyś sobie przypisać ewentualnie? Tak naprawdę to, co powiedział Mateusz, co powiedział Maciek, nasza trójka jest od wszystkiego, od zadań specjalnych, przede wszystkim od pomysłu, od organizacji, od zgrywania, koordynowania wszystkimi zespołami, podzespołami, które pomagają nam w trakcie mistrzostw. Ogarniamy całą imprezę. Jeśli chodzi o pozorację, to tak jak Paweł powiedział, tylko nasza trójka znaje i poszczególni sędziowie dowiedzą się dopiero w piątek i to po południu, późnym popołudnie bądź też wieczorem. Dlaczego? Dlatego, bo zależy nam na tym, żeby to było jak najbardziej fair play, jeśli chodzi o mistrzostwa dla wszystkich zespołów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak naprawdę my jesteśmy na miejscu od początku do końca mistrzostw. Zamykamy mistrzostwo o godzinie 13:30, 14 w niedzielę i wtedy, jak już posprzątamy, cały kurz opadnie, możemy usiąść i uśmiechnąć się, przybić piątkę, powiedzieć, że skończyliśmy. A jeśli chodzi o funkcję, tak naprawdę funkcji mam mnóstwo, bo jestem jakby takim głównym ogarniaczem wszystkiego, spinający i upominający się, jeśli o czymś zapomnieliśmy, albo ja zapomniałem, to mam od tego chłopaków, że jeśli dopominam się albo dopytuję się, czy coś zostało zrobione i dostaję informację od Mateusza albo od Maćka, tak, 2 razy już mieliśmy mówione, że jest to zrobione. Ale ja jestem od tego, żeby wszystkiego dopilnować, żeby to wszystko było spięte na 110%, żebyśmy nie mieli sobie nic do zarzucenia i żebyśmy mogli się cieszyć tą organizacją ze wszystkimi ekipami i zasobami, które w tym będą uczestniczyły. Świetnie, gratulacje. W ogóle na wszystko na jednym oddechu. No, powiem, że materiał na prowadzącego audycję to masz tutaj na pewno również idealne. Słuchajcie, drodzy panowie, jak się wejdzie do was na stronę internetową i trochę poczyta o tym wydarzeniu, to między innymi znajdziemy tam taką informację, że poprzednie edycje to 3 dni mistrzostw, w ramach których odbyły się panele naukowe dotyczące aktualnej wiedzy na temat postępowania z poszkodowanym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku wodnym. No dobrze, ale zanim rozłożymy to na czynniki pierwsze, to w ogóle skąd się wziął taki pomysł, żeby stworzyć takie mistrzostwa? Bo to nie jest tak, że nie było wcześniej takich mistrzostw związanych z środowiskiem wodnym. Ja przeglądałem troszeczkę internet, byłem na różnych linkach, różnych stronach i YouTube trochę pokazuje. Dlaczego akurat wpadło wam do głowy, żeby takie wydarzenie przygotować? Jaka geneza tego pomysłu? Jakbyście się mogli nad tym trochę tutaj pochylić i zatrzymać? Z tego, co wiem i orientujemy się, to w Polsce nie było takiego wydarzenia jeszcze, które zrzeszało ratowników wodnych wraz z kwalifikowaną pierwszą pomocą. Odbywały się te mistrzostwa zarówno na przykład w Barczewie, w Sobótce, w Cieszynie. Pozdrawiamy wszystkich organizatorów, naszych kolegów. Odbywały się te zawody, ale one nie były stricte dla jednostek WOPR-u czy ratowników wodnych. One były dla jednostek OSP, jakichś grup poszukiwawczych, GOPR-ów, TOPR-ów,
wszyscy mogli brać w tym udział, mogły być też jednostki niezrzeszone, ale dla ratowników wodnych nie było takiego czegoś. I kiedyś właśnie wpadliśmy na pomysł, zróbmy coś, czego nie ma, coś, czym zarazimy ludzi, zachęcimy ich do działania, zachęcimy do tego, żeby do nas przyjechali, wyciągnęli wiedzę, pojechali do domu i do końca życia pamiętali, jak zachować się w danej sytuacji, którą przeżyli na zawodach. Mhm. Panowie, coś do tego jeszcze chcecie dołożyć, co powiedział kolega? Tu warto dodać. Dobra, Maciej, no proszę. Warto dodać, że otwarte mistrzostwa zawsze są organizowane przed sezonem letnim. Właśnie przed sezonem letnim tych ratowników wodnych najwięcej przybywa właśnie nad wodę, gdzie tej kwalifikowanej pierwszej pomocy najwięcej udzielają. Więc to też można powiedzieć, że oni się w jakimś stopniu przygotowują do tego sezonu, gdzie on jest naprawdę bardzo, bardzo gorący. Warto też wspomnieć, że pierwszymi mistrzostwami, które zrobiliśmy, były mistrzostwa formacji obrony cywilnej, bo jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jesteśmy też formacją obrony cywilnej i był taki zamysł, że zrobimy najpierw zawody z formacji obrony cywilnej z zakresu typowo ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy, no ale chłopacy powiedzieli, słuchaj Maciej, no trzeba coś fajnego zrobić, trzeba iść o level więcej, zrobić taki level hard i zrobić mistrzostwa Polski dla wszystkich ratowników wodnych z naszego kraju. I tak to powstało, ale mówię, zamysł był taki, żeby zrobić mistrzostwa przed sezonem letnim, aby ratownicy zobaczyli, na czym ewentualnie mogą polegać, ewentualnie co powinni sobie ulepszyć, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc. No bo my też stawiamy tutaj jako ratownicy wodni, bo to trzeba też bardzo mocno powiedzieć, żeby zostać ratownikiem wodnym trzeba spełnić 4 wymogi. Trzeba mieć szkolenie z zakresu ratownika wodnego, trzeba mieć aktualne zaświadczenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, trzeba mieć uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym, tutaj jest katalog ministra spraw wewnętrznych i administracji, oraz trzeba być w podmiocie uprawnionym bądź pracować w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. Jeśli jeszcze mogę coś dodać, to tak naprawdę sam w ogóle zamysł, żeby zorganizować zawody, wziął się z tego, że jak już prędzej wspomniałem, jako grupa 18-latków chodziliśmy za naszym prezesem i mówiliśmy, słuchaj, są takie zawody, chcielibyśmy pojechać. No i tak go wymęczyliśmy, pojechaliśmy na pierwsze zawody i od tego się tak naprawdę zaczęło. Tutaj pozdrawiam też chłopaków z pierwszych zawodów z ekipy, którą reprezentowaliśmy, Lipnowskie WOP, i później dołączył Mateuszem, gdyż jak prędzej wspomniałem, Łukasz nas trenował do tych zawodów. Uzyskaliśmy dyplom, więc przestaliśmy już startować na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Stwierdziliśmy i chodziliśmy, może zorganizujemy coś swojego, może zrobimy coś fajnego, coś czego nie ma. No i tak chyba 2 lata, 3 nawet chyba chodziliśmy i mówiliśmy. Pojawił się zapalnik, podnosi, że 4, pojawił się zapalnik, mówi, to zróbmy. No i tak 2 prezesów mówią, dobra, robimy. I na początku zrobiliśmy trochę testowo, bo nie wiedzieliśmy w ogóle kompletnie, jak się organizuje takie zawody. To było w ogóle coś, wiedzieliśmy, jak one wyglądają zorganizowane, nie wiedzieliśmy kompletnie, jak wygląda organizacja tego wydarzenia. I tak zrobiliśmy coś małego. Nawet jak nam nie wyjdzie, to zostanie to w województwie, stwierdziliśmy, ale okazało się, że wszystkim drużynom się spodobało. No i podjęliśmy taką decyzję, żeby właśnie, tak jak Maciej powiedział, zróbmy coś na skalę Polski i tak naprawdę tutaj też my cały czas przewijają się dwa słowa. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i WOPR. Tak naprawdę WOPR są podmiotami w dużej mierze uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, ale my się nie zamykamy tylko na WOPR, bo to są ratowników wodnych. Zgodnie z ustawą właśnie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych po zmianach legislacyjnych zostały wprowadzone podmioty, a nie tylko WOPR. I mamy różne podmioty tak naprawdę,
nie są to tylko WOPR-y, więc to też gdzieś należy podkreślić, chociaż wszyscy całe 5 naszych serc bije niebieskim krzyżem i złotą kotwicą. Ja jeszcze bym chciał dodać na pewno, że nie ma tak jak Jacek mówisz, że może są podobne imprezy, ale ta formuła 3-dniowa powoduje, że jest czas, jest szansa na integrację tego środowiska. Nie ma drugich takich zawodów, które trwają 3 dni, gdzie ludzie ze sobą jedzą, rywalizują, współpracują. Można powiedzieć, że i śpią. No ale tak naprawdę też jest to coś fajnego, że poznajemy ludzi i te przyjaźnie, które gdzieś się tutaj zawiązują, są naprawdę na długo. Tak, szczególnie, że jestem przekonany, że ma to ogromne znaczenie w jednej kwestii. Przed chwilą Łukasz mówił o tym, że znacie to miejsce doskonale. Łukasz jest teraz na dyżurze i w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś dużego zdarzenia, nie musi być duże, może być małe, nie mówimy o jakiejś niemożliwie dużej ilości osób poszkodowanych, sił i środków, ale doskonale pracuje się wtedy z zespołem, który znamy, ludzi na co dzień, z którymi się fizycznie mamy okazję poznać, w miejscu, gdzie pracuje się u dużych dysponentów, gdzieś na Śląsku, ja u takiego dużego dysponenta też pracuję, no to ludzie się nie wszyscy koniecznie razem znają, a taka integracja bardzo mocno sprzyja temu i faktycznie, kiedy się wejdzie do was na stronę, no to są takie 4 punkty, 4 linie, między innymi ta integracja, o której teraz powiedział Marcin, wymiana doświadczeń, o których mówili koledzy, sprawdzenie poziomu wiedzy przed sezonem, o tym powiedział Maciej, no i podnoszenie wiedzy, umiejętności praktycznej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, to te 4 najważniejsze kierunki. Tak możemy to podsumować, ten wątek, prawda? Dobra, to ja powiem jeszcze 2 zdania. Tak, bardzo proszę. Należy bardzo mocno podkreślić, jeśli chodzi o nasze mistrzostwa, że to są mistrzostwa, w których udział mogą brać tylko i wyłącznie ratownicy z tytułem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie ma możliwości, żeby startowali w naszych mistrzostwach lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy mają tytuł zawodowy ratownika medycznego, pielęgniarki, lekarza, którzy pracują w zawodzie. Kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby były równe szanse. Tak jak mówiłem od samego początku, jest to mistrzostwa, kładą duży nacisk na fair play. Działamy na zasadach kwalifikowanej pierwszej pomocy i uważamy, że są mistrzostwa dla ratowników medycznych, są mistrzostwa dla lekarzy, tu mamy mistrzostwo dla ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy i chcielibyśmy, żeby oni brali udział i żeby oni się sprawdzali, żeby rywalizowali pomiędzy sobą, ponieważ chcemy, żeby te szanse były równe. Są mistrzostwa kwalifikowanej pierwszej pomocy w całej Polsce, w której mogą brać na przykład udział ratownicy medyczni, lekarze, czyli osoby, które posiadają tytuł zawodowy związany z ratownictwem medycznym, ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. U nas jest bardzo gruba czerwona kreska postawiona i dbamy o to, pilnujemy tego, że tylko i wyłącznie przyjeżdżali do nas ratownicy po kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ chcemy, żeby mieli naprawdę szansę na to, żeby się wykazać, żeby się czegoś nauczyć, pokazać swoje umiejętności i zintegrować, oczywiście, tak jak powiedzieli chłopaki. Tutaj w naszym, drodzy Państwo, wy tego nie widzicie, ale mamy taki swój prywatny czat i Łukasz napisał, że jeszcze chce 2 zdania dodać, a tu jeden z kolegów napisał, miały być 2 zdania. Dobra. Zdania wielokrotnie złożone. Świetnie. Drodzy Państwo, zachęcamy Was do komentowania rozmowy. Przeglądam te komentarze. Ja mam dzisiaj ogromny komfort pracy, bo właśnie Jagoda realizuje dzisiejszą audycję. Pojawiają się te wszystkie ikonki, kwadraciki, komentarze. Niesamowite. To daje duży komfort pracy właśnie. Ale zanim wejdziemy bardzo już w same mistrzostwa, to powiedzcie mi panowie, na czym polega sama specyfika mistrzostw w warunkach wodnych? Ja wiem, że między pustynią a wodą jest ewidentna różnica, tak? Ale gdybyście mogli w kilku zdaniach opowiedzieć nam, jak bardzo to komplikuje sprawę, ale jak bardzo podwyższa to poprzeczkę organizacyjną, albo jak więcej środków i sił trzeba zaangażować, żeby w warunkach wodnych takie mistrzostwa prowadzić. Kolejność dowolna. Zdecydujcie, kto chce odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest to komplikacja z tego względu, że dobór pozorantów to przeważnie, jeżeli są to zawody, jeżeli jest to konkurencja wodna, to dobieramy pozorantów tak, żeby to byli ratownicy wodni też sami, żeby ich po prostu umiejętności pływackie były gdzieś tam na dużym
na wystarczającym i odpowiednim poziomie. Kolejna rzecz, jest to też zabezpieczenie, które musi być realizowane, czyli znowu kolejny zespół ratowniczy musi być na łodzi, skuterze i bacznie przyglądać się temu, co się dzieje, bo zawsze musimy zakładać, żeby nasi startujący zawodnicy mieli jak najwyższy poziom zabezpieczenia tego bezpieczeństwa na konkurencji. Do tego też przykładamy bardzo dużą rolę, ale to też komplikacja, jeżeli chodzi o charakteryzację, bo nasza przyjaciółka, która charakteryzuje pozorantów, ona musi też stawać, że tak powiem, na głowie, żeby tego nie zmyło i ta woda, żeby nie wpływała na te rany i żeby każdy zespół miał tak naprawdę taką samą albo podobną ranę u danego poszkodowanego. Dziękuję. Panowie, coś jeszcze chcecie dodać do tego, co powiedział? Ja dodam, że od strony startujących jest to bardziej złożona czynność, tak? Bo poza tym, że finalnie muszą udzielić tej kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jeszcze muszą zmierzyć się z trudnościami związanymi z sytuacją wypadku gdzieś w wodzie, tak? Więc to jest taki miks umiejętności z ratownictwa wodnego i z KPP. Mhm. Ktoś jeszcze chciałby tutaj coś dołożyć? Łukasz, może ty jako ratownik medyczny z ZRM-u versus wodniak, coś tutaj jeszcze z twojej strony? Jeśli chodzi o postępowanie z osobą poszkodowaną, czy to będzie na lądzie, czy w wodzie, ono jest bardzo, bardzo podobne. Tak naprawdę nie różni się praktycznie niczym, jeśli chodzi o sposób udzielania, czy o kolejność udzielania pomocy i zaopatrywania na przykład ran, czy masywnych obrażeń. Problem jest z tym, że ratownik medyczny, ja jako ratownik medyczny dojeżdżam na miejsce zdarzenia, tam jest BOP, jest straż, podejmują osobę poszkodowaną, dostarczają na brzeg i wtedy ja przejmuję czynności, wykonuję medyczne czynności ratunkowe, jako ratownik medyczny będący w pracy. Natomiast jeśli chodzi o ratowników wodnych, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy na lądzie konkurencję, czy mamy na lądzie poszkodowanego, to jest pikuś. Jeśli mamy na wodzie i podejmujemy osobę poszkodowaną, trzeba pamiętać o tym, że musimy do tej osoby dopłynąć. Więc te mistrzostwa pomagają też sprawdzić nie nam, ale zawodnikom, którzy nas przyjeżdżają, ich umiejętności pływackie, kondycyjne, ponieważ to jest naprawdę bardzo duży wysiłek, dopłynąć na przykład 50-100 metrów do osoby poszkodowanej, podjąć osobę poszkodowaną, sfolować do brzegu i wtedy wykonywać jeszcze wszystkie funkcje, wszystkie czynności związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest naprawdę bardzo dużo pracy i bardzo duży wysiłek dla osób, które te czynności wykonują. Ja mam jeszcze do Marcina, do prezesa takie pytanie, czy z punktu widzenia organizacji właśnie takich mistrzostw administracyjnie, logistycznie, ale bardziej w ustaleniach to bardzo mocno komplikuje, gdybyśmy się mieli przenieść na przykład w inną przestrzeń poza wodą, czy tutaj nie ma jakiejś trudności z tym związanej, czy tutaj są mniejsze, większe trudności wynikające ze struktury WOPR-u? Nie, na pewno jeżeli chodzi o to, że konkurencje są wodne lub nad wodą, na wodzie, na pewno to utrudnia też logistycznie dla nas całą konkurencję, bo poza tym, że rzeczywiście są jakieś dodatkowe sprzęty, które trzeba wykorzystać do bezpiecznego podjęcia osoby poszkodowanej, to jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie tych osób startujących, pozorantów, więc to jest na pewno, taka scenka jest dosyć mocno skomplikowana, na pewno bardziej niż scenka, która odbywa się na lądzie. Okej. Panowie, powiedzcie dwa zdania. Zanim pokażemy listę zgłoszonych osób, czy drużyn dokładnie, które zostały zakwalifikowane, jakimi kryteriami żeście się kierowali, żeby przyjmować te zespoły? Czyli po prostu o zasadach uczestnictwa. Chciałbym was w tym momencie zapytać. To może ja króciutko. Zasady uczestnictwa tak naprawdę to zgodnie z regulaminem, czyli muszą to być ratownicy wodni, którzy spełniają te wymagania, które już wcześniej wspominał Maciej Banachowski, i tak naprawdę dysponować zestawem PSPR1 oraz samochodem. Samochód nie musi być
oklejony, nie musi posiadać sygnalizacji świetnej, bo też nie chcemy stawiać jakichś nie wiadomo jakich wymagań, tylko jak najprostsze. I tak naprawdę zestaw PSPR1, czyli to, co na co dzień mają ratownicy i na tym pracują. Torba, plecak, deska ortopedyczna i zestaw szyn Kramera plus ochrona indywidualna, buty za kostkę, długie spodnie, bo to też jest w różnym terenie, rękawiczki oczywiście jako zabezpieczenie, okulary, kaski, tak aby ratownicy byli zabezpieczeni i tak naprawdę to są jedyne wymagania, jeżeli chodzi o to, co my postawiliśmy przed drużynami, które startują do nas. No i to też drużyny, które były, wiedzą, że te spodnie długie to też dobrze mieć na przebranie, bo lubią się zmoczyć. Jedno pytanie, z racji takiej, że dzisiaj obserwują nas również osoby może nie do końca związane czy z poziomem KPP, czy z poziomem ratownictwa medycznego nieco wyżej, prosiłbym, żebyście panowie powiedzieli, czym jest zestaw PSPR1, bo tu padło to 2 razy to stwierdzenie, a prosiłbym was, żebyście to wyjaśnili, co to dokładnie jest i co się tam znajduje. Kolejność dowolna. Dobra, to może ja bym rzucił... Może ja. Nie. A Maciej, dobra. Dobra. Drugi Maciej. Jeżeli chodzi o PSPR1, to taki normatyw wszedł w 1997 roku i tak się przytoczyło, że cały czas mówimy PSPR1. Oczywiście to są R1, które są też wyposażone według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym dysponują ratownicy wodni właśnie na miejscach wyznaczonych do kąpieli. Czyli tak zwane miejsca kąpieliska, miejsca okazjonalne do kąpieli oraz ratownicy, którzy na co dzień też pracują w ramach prewencji, czyli patrolują te obszary wodne. Co tam się znajduje? No przede wszystkim butla tlenowa z reduktorem, worek samorozprężalny dla dorosłych, worek samorozprężalny pediatryczny. Oczywiście można tam dołożyć, oczywiście to nie jest wymagane, ale można tam dołożyć maski, rurki ktaniowe, ajżele, rurki ustno-gardłowe, opatrunki, do tego aparat do pukania oka, oczywiście defibrylator, AED, szyny Kramera, deska ortopedyczna i takie rzeczy właśnie też się znajdują, jeżeli chodzi o zestaw R1. Super, dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, bo często padają w trakcie naszej audycji, w trakcie rozmów pewne trudne słowa, skomplikowane skróty, które staramy się też rozszyfrować, taki drobny sposób na przemycanie pewnej wiedzy i edukowanie nas nawzajem. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, kiedy była zamknięta lista uczestników, a i wiem, że było też duże zainteresowanie. Jeżeli może ktoś przypomnieć, jaka była data zamknięcia, no i finalnie jak wygląda lista zgłoszonych uczestników. Za chwilkę pewnie Jagoda wyświetli tę listę i będzie dokładnie link. To proszę panowie, skomentujcie to. Rozpoczęliśmy zapisy. Zapisy chyba rozpoczęliśmy z początkiem marca. Proszę bardzo, Mateusz. Zapisy rozpoczęliśmy z początkiem marca. Stwierdziliśmy, że damy zespołom 1,5 miesiąca do 15 kwietnia bodajże z tymi zapisami. Nie, przepraszam. Zaczęliśmy w lutym, skończyliśmy. Połowa lutego zaczęliśmy, skończyliśmy koniec marca. Zapisy. Zgłosiło się do nas łącznie 17 drużyn. No, na tej tabeli, która teraz widnieje przed Państwem, jest 15, ponieważ z przyczyn technicznych 2 drużyny nam się wycofały, ale zainteresowanie jest bardzo duże. Dużo ekip wraca do nas, bo można powiedzieć kilkadziesiąt tych ekip, które są wymienione, będą 2., 3. raz u nas, więc to chyba oznacza, że im się podoba, że chcą do nas przyjechać, chcą poćwiczyć, chcą się pobawić, chcą się czegoś nauczyć. Okej, świetnie. Panowie, właśnie, kto będzie pierwszy raz na 100%, a kto już jest w 3. raz? Czy możemy tak powiedzieć, że któraś z tych drużyn dwoprawskich po raz 3. się już znajdzie z nami? Po raz 3. na pewno, no to oczywiście gospodarze od pierwszej edycji są, czyli zespoły Lipnowskiego WOPR-u i WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, ale też grupa interwencyjna WOPR Włocławek, to jest też WOPR Toruń,
To jest też ratownictwo wodne Sława. W tym roku na 2 zespoły przyjeżdżają, więc chyba naprawdę im się musi u nas podobać. Ale też pierwszy raz jest zespół legionowskiego WOPR-u, więc tutaj od pierwszej edycji też jest ratownicy wodni z chochołowskich Term, więc tak naprawdę spod samiuśkich Tater przyjeżdżają do nas ratownicy, gdzie tam raczej bardziej ratownictwo górskie niż wodne, ale są od pierwszej edycji. Świetnie, doskonale. Bardzo się cieszę, że tyle zainteresowanych zespołów z różnych miejsc. To jest bardzo takie budujące, że ludziom się chce, chcieństwo uprawiają, już się bardzo mocno angażują. I kiedy te 4 wątki, które są waszym głównym celem, będą przez was wszystkich w praktyce już właśnie realizowane, to chyba naprawdę bardzo cieszy. Marcin Makowski, jako prezes, to chyba dla ciebie no, miód na uszy, kiedy słyszysz, że tak duże zainteresowanie jest. Czy tak, jest to dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Tutaj mamy taki no niepisany cel, chcielibyśmy kiedyś zrobić takie mistrzostwa, gdzie będziemy mieli drużyny z każdego województwa. Może się kiedyś coś takiego uda. Okej. Łukasz, do ciebie, jak jesteś na dyżurze, z tych zespołów, które tutaj widzimy, te 15 zespołów, czy możemy powiedzieć, jaka ilość pośród tych uczestników to są ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują czy w ZRM-ach, czy w oddziałach szpitalnych ratunkowych? Połowa z nich? Większość? Z tych zespołów, które się zgłosiły, na pewno na 100% wiem, że nie ma żadnego ratownika medycznego w zespołach. Okej. Tak jak mówiłem wcześniej, zasada jest podstawowa taka, że nie ma możliwości, żeby startowała w naszych mistrzostwach osoba, która posiada tytuł zawodowy związany z ratownictwem medycznym, z pielęgniarstwem czy z kierunkami lekarskimi. Więc osoby, które się zgłaszają, czy jednostki, które się do nas zgłaszają, na pewno w swoim zespole nie posiadają osób, które mają uprawnienia ratowników medycznych, pielęgniarek czy lekarzy. Bo tutaj też czytałem pewne informacje w internecie, że ktoś powiedział, że no, może przyjadą ratownicy medyczni, może ten zakres kompetencji i może będą troszeczkę inaczej przygotowani do realizowania tych scenariuszy zdarzeń. No dobrze, to nasuwa się tutaj pytanie i myślę, że tutaj też Jagoda będzie bardzo zadowolona. Jaka jest różnica pomiędzy ratownikiem medycznym a ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy? Ja wiem, że to jest bardzo dla niektórych proste pytanie i odpowiedź jest również, ale tak jak powiedziałem, słuchają nas różne osoby i gdybyśmy mieli powiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma ratownikami, to jaka to różnica? Może Maciej Pawłowski? Różnica właściwie jest zależy od wykształcenia. Wykształcenie to ratownik medyczny, w tym dzisiaj w obecnym kształcie możliwość zdobycia tego tytułu jest tylko i wyłącznie po ukończeniu studiów wyższych licencjackich. Czekamy na magisterkę, a tytuł ratownika, czyli uzyskuje się po odbyciu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Ten kurs to 66-godzinny kurs, który jest prowadzony przez ratowników medycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem, tak? A tak jak już powiedziałem, ratownicy medyczni to osoby po studiach licencjackich 3-letnich, bądź było okienko takie w legislacji, gdzie były również studium 2-letnie, gdzie można też było uzyskać tytuł zawodowy ratownika medycznego. Bardzo dziękuję. Jesteśmy jeszcze bardziej wyedukowani, tak więc to jest uściślenie informacji tak naprawdę, z kim będziemy mieli do czynienia, z jakim zakresem kompetencji, z jakim zakresem czynności, które będą przygotowane. A teraz, jak jesteśmy na stronie, to drodzy Państwo, powinno się wyświetlić nam film, który jest przygotowany na podstawie tego, co się działo w poprzednich edycjach. Za chwilkę Jagoda umieści w komentarzach link, gdzie będzie można to obejrzeć i jestem przekonany, że tutaj daje nam to taką
przestrzeń do tego, żebyśmy mogli przynajmniej zobaczyć, jak było wcześniej. Nie chcemy opowiadać o tym, co przygotowaliście na tę edycję, ale tutaj z pewnością widzicie odpowiedni sprzęt, odpowiednie ochrona osobista powinna być zastosowana, no i te piękne okoliczności przyrody, o których Łukasz powiedział. Panowie, 2 zdania na temat tego filmu. Może Maciej Banachowski. No to akurat filmik pokazuje wszystkie scenki, które były... Żebyś włączył mikrofon. Słychać mnie? Słychać mnie, tak? Halo? Okej, mamy problemy techniczne? Nie wiemy, nie słyszymy? Słyszymy. Halo? Okej, słyszymy, świetnie, dziękuję. No filmik przedstawia akurat sceny z poprzednich edycji, które były realizowane właśnie w ramach otwartych mistrzostw ratowników wodnych. Tutaj możemy zaobserwować różne sceny, które były na wodzie, które też wskazywały na wypadek drogowy, wypadki, które były związane z różnymi robotami budowlanymi, były scenki nocne, gdzie podczas jakiejś libacji alkoholowej doszło do różnego rodzaju urazów, więc filmik praktycznie przedstawia wszystko to, co było realizowane i prawdopodobnie będzie realizowane w podobny sposób, ale to jest owiane naprawdę wielką tajemnicą. Świetnie. Za chwilkę dodamy jeszcze link, gdzie będzie program, bo program już jest trochę uszykowany. Zgadza się? Możemy już go znaleźć. Tam nie ma scenariuszy dokładnie, jakie one będą związane z tymi naszymi zadaniami, ale sam program jest już uszykowany, więc wiemy, czego się spodziewać, prawda? Tak, harmonogram trzecich otwartych mistrzostw Polski jest już zamieszczony na naszych social mediach, zarówno na stronie internetowej, jak samo na Facebooku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu, mieszkańców województwa, osoby zainteresowane, również spoza województwa do przyjazdu, do obejrzenia. Na plakatach, które są rozwieszone w miejscowości Lipno i Skępę oraz na stronie internetowej są kody QR. Po zeskanowaniu tego kodu QR przenosi nas do przeglądarki, w której są wyznaczone koordynaty scenek, w których odbędą się zmagania, czyli w piątek 2 konkurencje nocne oraz w sobotę 10 konkurencji dziennych. Wchodzimy, skanujemy QR, wpisujemy sobie w Google koordynaty, wyskakuje nam pineska, ustawiamy nawigację, jedziemy, kibicujemy. Świetnie. Po jednym zdaniu o tych wykładach. Dlaczego zostały one tak dobrane? Pierwszy wykład, otwarcie, panel naukowy i tak dalej. Mamy tutaj najczęściej występujące wypadki nad wodą, przypadki i postępowanie, i prowadzącym będzie doktor nauk medycznych, pan Przemysław Paciorek. Skąd pomysł akurat na te kwestie i dlaczego taki dobór prelegenta? Tutaj, jeżeli chodzi o doktora Przemysława Paciorka, jest to konsultant wojewódzki medycyny ratunkowej, który bardzo mocno nas wspiera od samego początku swoją merytoryką i wiedzą w zakresie tej kwalifikowanej pierwszej pomocy i też medycznych czynności ratunkowych, bo to też konsultant wojewódzki sprawuje nadzór nad kursami kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jeżeli chodzi o doktora Paciorka, to też bardzo mocno jest związany z tym WOPR-em i tak naprawdę jest od pierwszej edycji i co roku tak naprawdę w panelu naukowym można posłuchać jego wykładu. Słuchajcie, ale za to drugi wykład to jest z nami dzisiaj Marcin. Pozdrawiamy Marcina. Jest z nami Marcin Krupa, który będzie mówił o tamowaniu masywnych krwawień w wodzie. Zgadza się? Kto się chce odnieść do tego wykładu Marcina? To ja powiem parę słów. Jeśli chodzi o całokształt naszych konferencji czy naszych wykładów, staramy się kłaść nacisk na to, żeby były wdrażane nowinki, które wchodzą na świecie, które wchodzą w Polsce. My chcemy je przedstawiać i z każdym wykładem, w każdym panelu naukowym mamy inne tematy, one się nie powtarzają, a to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ chcemy, żeby ratownicy wodni, którzy do nas przyjeżdżają, żeby chłonęli tą wiedzę jak najbardziej się da. I nie ukrywam, że czasami jest tak, że to, co mamy, to co słyszymy na panelu naukowym, na wykładach w piątek,
Parokrotnie zdarzyło się, że powtórzyło się na naszych konkurencjach, ale to bardzo rzadko, także nie nastawiajcie się na to, że będzie to samo. Nacisk jest przede wszystkim na to, żeby pokazać, nauczyć naszych ratowników, jak się zachować w sytuacjach krytycznych, tak jak tu mamy wykład numer 2, czyli tamowanie potoków na wodzie. Mamy osobę poszkodowaną, która na przykład doznała urazu, dostała, nie wiem, jakiegoś czynnego potoku, doszła na przykład do amputacji. Mamy takie osoby poszkodowane i mamy na przykład 3-4 minuty, to jest czas, który potrzebujemy, żeby scholować taką osobę poszkodowaną do brzegu. Nie mamy sprzętu, mamy tylko siłę własnych rąk i nóg i jeśli będziemy holować, nie zabezpieczymy tego potoku, to tak naprawdę dajemy małe szanse na przeżycie osoby poszkodowanej, ponieważ ona się wykrwawi. Mamy całe szczęście specjalistów w Polsce, to są nasi znajomi, którzy nam pomagają, którzy przyjeżdżają do nas i przekazują swoją wiedzę osobom, zawodnikom, pozorantom, strażakom, czyli wszystkim osobom, które są na naszym panelu naukowym, na wykładach, żeby chodzi nam o to, żeby jak największa ilość osób mogła tą wiedzę czerpać, żeby mogła ją przyswoić, poćwiczyć sobie, zobaczyć, jak to się powinno wykonać, tak, żeby czuli się jak najbardziej pewnie i bezpiecznie na kąpieliskach, które za chwilę będą startować, i osoby, które u nas są, bardzo często zabezpieczają te kąpieliska, tak jak powiedział Maciek wcześniej, więc kładziemy duży nacisk na to, żeby szkolić jak najbardziej, jak najwięcej, żeby ta wiedza, która jest u nas, żeby ona nie była taka przelotna, czyli wpada jednym uchem, drugim wypada, tylko żeby ona zostawała na bardzo długo, żeby nasi zawodnicy mogli z tej wiedzy korzystać na co dzień. W ogóle gratuluję, żeście zdecydowali się na zaproszenie Marcina Krupy z Stop the Bleed Polska, ambasadora tej akcji, ambasadora tej w ogóle filozofii ratowania naszych pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami, z najnowszą dostępną wiedzą. Pozdrawiamy Ciebie, Marcin, pozdrów całą Twoją ekipę, pozdrów Roberta, pozdrów Kasię, bo Kasia Daniszewska... Stop the Bleed to też wspólnie, tutaj się wtrącę, wspólnie z Awangardą, czyli polskimi medykami na froncie. No właśnie. Również ich pozdrawiamy bardzo ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia w weekend. Świetnie, aż zazdroszczę. Kasię spotkałem w Krakowie, Marcina tam nie widziałem, ale była Kasia ze swoim wykładem, opowiadała o tym, co Awangarda z całym zespołem nadal realizuje w Ukrainie, drodzy Państwo. Opowiadała Kasia nie tylko o bardzo przyjemnych sytuacjach, mówiła też o tych bardzo trudnych. Drodzy Panowie, drodzy Państwo, numer 3 zaplanowany na 17:40 to są rozwiązania w zakresie segregacji medycznej i tutaj głos oddacie panu doktorowi nauk medycznych, panu Markowi Dąbrowskiemu. 2 zdania na ten temat. Nie wiem, albo Maciej Banachowski, albo Marcin Makowski, może Mateusz, coś powiecie, dlaczego akurat dobór takiego wykładowcy i jak bardzo ważna jest ta segregacja medyczna w warunkach wodnego ratownictwa? Może tak, też tutaj skupiamy się, bo tak samo jak odnośnie tych tamowań masywnych krwawień w wodzie, niektórzy się pytają, ale co może się stać nad wodą też, tak? Co może się stać na przykład, jeżeli chodzi o wypadek, gdzie trzeba będzie wdrożyć właśnie segregację medyczną. Tak jak krwawienie, tu warto wspomnieć, że tych wypadków nad wodą jest związane właśnie z wypadnięciem na przykład z łódki, gdzie doszło do na przykład napłynięcia łodzi motorowej, gdzie śruba zrobiła naprawdę duże, masywny uraz, który krwawił. I tak samo jeżeli chodzi o rozwiązania w zakresie segregacji medycznej, jeżeli chodzi o wodę, no to na naszych wodach, bo my bardziej tutaj działamy na wodach śródlądowych, no są też statki pasażerskie, które przewożą dużą ilość turystów i w niektórych przypadkach może zdarzyć się taki wypadek, że dojdzie do jakiegoś na przykład, nie wiem, ataku terrorystycznego. Mamy akurat takie czasy, gdzie mogą dojść takie wypadki, oby było ich najmniej, aby się takie coś nie wydarzyło. No i z tego powodu tutaj, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownicy wodni powinni być do tego bardzo dobrze przygotowani. Jeżeli chodzi o ewakuację osób, podzielenie na tych
mniej, że tak powiem, poszkodowanych i ewentualnie którzy poszkodowani potrzebują tej natychmiastowej pomocy. Więc ta kwestia, jeżeli chodzi o segregację medyczną w kwalifikowanej pierwszej pomocy, również nad wodą, jest bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa właśnie na wodach. Około godziny 18 pani Maria Adamczyk opowie Państwu o podstawowych zabiegach resuscytacyjnych w praktyce, problemy versus dobre praktyki. Mateusz, 2 zdania na temat samej prowadzącej i dlaczego na ten tapet wasz ratowniczy wzięliście właśnie te kwestie podstawowe. Dlaczego te podstawy są takie ważne? Bo tutaj wolałbym, żeby się Maciej Pawłowski wypowiedział, bo on tutaj nawiązał kontakt z Marysią. On pomógł nam, żeby ściągnąć ją do nas, Polską Radę Resuscytacji, żeby objęła patronatem nasze wydarzenie, więc myślę, Maciek tutaj bardziej przybliży tą sprawę z Polską Radą Resuscytacji. Proszę uprzejmie, drogi Macieju, przepraszam. No więc Marysia jest też również ratowniczką i wiceprezeską zachodniopomorskiego WOPR-u, więc ratownictwo wodne to też jest dla niej, jest bliskie jej sercu. A poza tym jest również przedstawicielką tutaj Polskiej Rady Resuscytacji i jest nam bardzo miło też, że będziemy mogli posłuchać jej właśnie w zakresie tych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, czyli tego BLS-u. Chodzi o to, że resuscytacja jest, jakby to powiedzieć, najłatwiejszą rzeczą wydającą się dla ratowników medycznych, ponieważ jest dla ratowników medycznych i dla ratowników wodnych, czyli tych kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ ona jest łatwa teoretycznie, bo jest schematyczna, prowadzimy wszystko w schemacie, zgodnie z algorytmem Europejskiej Rady Resuscytacji, a tak naprawdę sami bardzo dobrze wiemy, że są niuanse, są błędy, które nadal trzeba szlifować i cały czas odświeżać i właśnie Marysia przedstawi te błędy, które najczęściej się pojawiają w resuscytacji oraz to, co jest nazywane tymi dobrymi praktykami i to, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby dać jak największe szanse i możliwości przeżycia naszym poszkodowanym. A jak wiemy, to też nie ma dobrego ALS-u, czyli tych zabiegów zaawansowanych, jeśli nie te podstawowe. Ktoś to musi zacząć, ktoś to musi pociągnąć do góry, żeby na każdym etapie tego łańcucha życia temu poszkodowanemu dać jak największe szanse na przeżycie i to też jest naszym celem. Powiem Tobie, drogi Macieju, że nie tylko w polskim środowisku te rzeczy są bardzo ważne. Tu, gdzie jestem na co dzień, gdzie pracuję jako medyk w zespołach wyjazdowych, bardzo często zwracamy uwagę na to, że popełniamy wiele błędów w tych podstawowych czynnościach. Nie tam, gdzie się trzeba wspiąć na, powiedzmy, jakąś wyżynę ratownictwa, medycyny ratunkowej, ale podstawy. Niestety czasami zapominamy o szczegółach, które mają istotne znaczenie. Tak więc muszę Wam powiedzieć, panowie, i podziękujcie pani Marii za jej czas, że o tych podstawach będziecie opowiadać, bo często o nich po prostu zapominamy. Jest z nami już Łukasz. Łukasz napisał, że już jest, jakby coś było w tablecie, to będziesz musiał zniknąć. Dobrze, Łukaszu, nie ma problemu. Zatem o niespodziance powie prezes, ale może Łukasz, odnieś się proszę w 2 zdaniach do 5. wykładu. Prowadzącą będzie pani profesor Monika Przestrzelska. Trudne strasznie nazwisko dla obcokrajowcy, poród nagły w warunkach pozaszpitalnych. A tak jak powiedziałem, tę ostatnią niespodziankę omówi nam Marcin Makowski. Dobrze, jeśli chodzi o pozycję numer 5, o wykład numer 5, powiedzcie mi, drodzy Państwo, szczerze, kto kiedykolwiek odbierał poród. Jeśli chodzi o medyków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarki, czasami się zdarza, jadąc na wyjazd, że jedziemy do porodu, no i trzeba ten poród odbierać w karetce. Na szczęście jest to dość rzadkie. Natomiast jeśli chodzi o takie warunki normalne, warunki cywilne, jeśli jesteśmy gdzieś, nie wiem, w kościele, w sklepie, w szkole, dojdzie do sytuacji, że będziemy mieli kobietę w ciąży, wysoko w ciąży i powie, że zaczyna rodzić, albo że odeszły jej wody, to co wtedy zrobić? Bardzo często jest tak, że że ratownicy wodni są koordynowani, czy są proszeni o pomoc, o wsparcie w sytuacjach, gdy na przykład zespół ratownictwa medycznego jest na wyjeździe, nie ma możliwości szybkiego przyjazdu,
a najbliższy zespół, który są to ratownicy wodni, na przykład z Lipowskiego WOP czy nadgórkańskiego WOP. I będzie taka sytuacja, że pojedziemy do takiego zdarzenia, nie będziemy wiedzieć, co zrobić, bo bardzo mało osób wie, jak się zachować, jak prawidłowo taki poród zabrać. Więc wpadliśmy na pomysł, że niekoniecznie to się musi wydarzyć i nikomu tego nie życzymy, ale jeśli będzie taka sytuacja, że pojedziemy na taki wyjazd, do takiego zdarzenia, czy spotkamy się z taką sytuacją gdzieś w miejscu publicznym, to fajnie by było, żebyśmy też znali chociaż te podstawy, żeby wiedzieli, jak do tego się zabrać i jak taki poród odebrać. Świetnie, cudownie, wspaniale. Pytałeś, czy ktoś kiedykolwiek z tym porodem miał do czynienia? No faktycznie, Łukasz, w rzeczywistości ZRM-u, no to jest to stosunkowo, no, dzieje się, może nie bardzo często, ale dzieje się w naszej pracy, prawda? Wiemy, że ogólnie tendencja jest taka, kiedy rozpoczyna się akcja porodowa, no to już prawdopodobnie kobieta jest nawet często prywatnym środkiem przetransportowywana do domu i w ZRM-ie tych porodów już jest trochę mniej niż było, powiedzmy, jeszcze te 20 lat temu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się porody. Proszę? Ja odebrałem 3 porody. No, to widzimy, że... To też zależy chyba, Jacku, wydaje mi się, od rejonu, w jakim się jeździ, bo w terenie zurbanizowanym, czyli miasto duże, no to tak jak też mówisz, a problemem jest, jak się jeździ na stacjach oddalonych od szpitala i tutaj jest dużo gorzej dowieść tego poszkodowanego, tą kobietę rodzącą do szpitala. Ale widzisz... Ja na szczęście miałem 2 sytuacje, w której dowieźliśmy cało i zdrowo, ponieważ no, jak to bynajmniej dla mnie jest to, na pewno by była bardzo, bardzo stresująca sytuacja i taka inna niż to, z czym mierzymy się na co dzień w naszej pracy. Myślę, Macieju, że dla każdego z nas, dla każdego medyka i z kilkuletnim, i z kilkunastoletnim doświadczeniem ta sytuacja będzie stresująca, bo mamy do czynienia nagle z 2 pacjentami. Ale przed chwilą powiedziałeś jedną bardzo ważną kwestię. Pacjent po urazie to też może być kobieta w ciąży. To może być kobieta, która właśnie, u której dokonuje się akcja porodowa i też jest ten uraz. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że pochyliliście się nad tym problemem. No i na koniec 2 zdania. Marcin Makowski bardzo enigmatycznie, jakbyś mógł o tej niespodziance powiedzieć. 2 zdania? Tak. 2 zdania i trzymajmy się tego sformułowania. Niespodzianka, tak jak mówiliśmy wcześniej, dużo rzeczy jest objawionych tajemnicą, również dla mnie ta niespodzianka będzie niespodzianką, także to jest tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Dobrze, panowie. Marcin, widzę, że dotrzymujesz słowa. To słuchajcie, to teraz jeszcze chciałbym się odnieść na podstawie zdjęć, które są na waszej stronie internetowej. Za chwilkę Jagoda umieści to tutaj, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co się będzie działo w nocy, albo przynajmniej jak to wyglądało w przeszłości. Będą pojawiały się zdjęcia i powiedzcie po kilka zdań na ten temat, jak właśnie te scenariusze, które były realizowane po zachodzie słońca, były finalnie przez uczestników rozkładane na czynniki pierwsze. To było bardzo trudne, to było bardzo łatwe. Jakie trudności największe były w trakcie tego czasu nocnego? Jakbyście mogli się do tego odnieść, bo w programie ewidentnie są te scenariusze nocne przygotowywane. Ogólnie na początku mieliśmy takie założenie, że jeśli zespoły przyjadą już na konkurencje nocne, my te konkurencje nocne przygotujemy, to jak skończą te swoje 10 minut, to usiądą z boku i powiedzą, kurde, ja nie chcę chyba jechać dalej, ja chyba nie chcę więcej nic oglądać, ja nie chcę więcej startować. Mieliśmy takie założenie, żeby już w piątek ich tak nastawić na sobotę, żeby trochę się bali, trochę byli niepewni, nie wiedzieli, co na nich czeka. Wiadomo, jeśli jest noc, jest ciemno, nie widać, jest na przykład impreza, jest zadymienie, jest hałas, bardzo ciężko się skupić, bardzo ciężko nawiązać kontakt w zespole między uczestnikami. To też staramy się sprawdzić, jak oni się zachowują w sytuacji stresowej, jak zachowują się, gdy ktoś krzyczy, gdy ktoś ich szarpie, ewentualnie gdy ktoś może ich zaatakuje. Staramy się postawić na wszystkie aspekty, a konkurencje nocne są do tego idealne, bo nam sprzyja zmrok, ciemno,
czasami cicho, czasami głośno, nie wiadomo co może, skąd może co wyskoczyć. Tak, bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, że wplatacie te scenariusze w warunkach utrudnionej widoczności, czy to będzie po ciemku, czy to będzie jakieś zadymienie, czy to będzie miejsce, gdzie no nie mamy komfortowych warunków pracy. Tutaj teraz Jagoda pokazuje te zdjęcia, które są na waszej stronie. Drodzy Państwo, można je znaleźć w galerii, więc jeżeli są dzisiaj z nami osoby, a może napiszcie w komentarzu, czy słuchają nas uczestnicy, którzy już szykują się na zmagania w waszych mistrzostwach, będą po raz pierwszy, to możecie, drodzy widzowie i słuchacze, obejrzeć, co działo się na podstawie tej fotorelacji, która jest zawarta na stronie internetowej, a jeśli się w komentarzach takie osoby pojawią, to proszę napisać, z jakiego jesteście WOPR-u, jaką załogę tworzycie i będzie nam bardzo miło Państwa tutaj za moment przywitać. Bardzo się cieszę, że tyle zdjęć, tyle pracy wkładacie w to, żeby również strona wasza internetowa wyglądała tak, jak wygląda, bo wygląda ona świetnie, wygląda profesjonalnie i widać, że tutaj zaangażowanie całego zespołu jest duże, a za co wam szczególnie dziękuję, za to, że pokazujecie zdjęcia, gdzie są kaski, gdzie są rękawiczki, gdzie są okulary, gdzie jest dbałość o zabezpieczenie samych ratowników, tak więc naprawdę na najwyższym poziomie te przygotowania pewnie są robione, bazując na tych zdjęciach. Takie ja wnioski wyciągam. Mamy tą przyjemność, że pracujemy z osobami nam bliskimi, które wspierają nas. Tu wspomniałeś o tym, że ta strona internetowa tak wygląda, ten cały Facebook, to zachęca ludzi. To dzięki temu, że mamy współpracę z moją przyjaciółką Anią Sikorską, znajoma Marka, to dzięki temu to wszystko tak wygląda. Bo są zawody, na które można wrzucić kilka zdjęć obrobionych, jakieś tam szybko napisane posty i dziękuję, ale to też buduje rangę tych zawodów. To, że to wygląda, to zachęca, to cieszy oko. Pięknie. Drodzy panowie, na waszej stronie również internetowej znajdziemy informacje, że symulowane scenariusze, te wszystkie wątki, które zostały przez was przygotowane, są one realizowane pod okiem doświadczonej kadry sędziowskiej składającej się z ratowników medycznych pracujących na co dzień w systemie PRM-u. Kilka zdań, to może panie prezesie, kolego, na temat właśnie kadry sędziowskiej. Kto to będzie, kto to jest, kogo się należy spodziewać? Który prezes? Prezes Marcin. Prezes Marcin. Kadra sędziowska, tak jak tutaj już chyba wcześniej ktoś wspominał, są to ludzie z nami zaprzyjaźnieni, ludzie bliscy, ratownicy medyczni, pielęgniarki, także ludzie typowo związani z zawodami medycznymi. Jest Łukasz, który chce 2 zdania do tego powiedzieć, ale Łukasz, pamiętaj 2 zdania, a nie więcej. Ja powiem 2,5, bo 2 zdania to trochę za mało. Jeśli chodzi o kadrę sędziowską, od samego początku kładziemy nacisk na to, żeby to byli ratownicy medyczni, pielęgniarki z dużym doświadczeniem. Żeby to nie były osoby, które skończyły studia ratownictwa medycznego, pracują sobie w innym zawodzie albo dopiero zaczęły pracę i sędziują nasze zawody. Ponieważ no, nie ukrywajmy, że wśród ratowników, którzy do nas przyjeżdżają, zawodników, są osoby doświadczone, mają bardzo dużą wiedzę, bogatą wiedzę, doświadczenie i nie chcielibyśmy też takiej sytuacji, żeby osoba, która jest zawodnikiem, miała wyższe, nie wiem, doświadczenie, umiejętności od osoby, która będzie sędziowała. Dlatego kładziemy na to bardzo duży nacisk i wszyscy sędziowie są to ratownicy medyczni i pielęgniarki pracujący w systemie państwowego ratownictwa medycznego, czyli pracujący jeżdżący w karetkach lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych. I są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, z bardzo dużym doświadczeniem, tylko i wyłącznie, znaczy właśnie po to, żeby ta ranga mistrzów zobowiązuje nas do tego, żeby sędziowie byli na jak najwyższym poziomie, żeby też ten poziom wiedzy i umiejętności zawodników, którzy startują, mogli jak najlepiej z każdej strony spojrzeć na to, jak oni wykonują te czynności i jak najlepiej to ocenić. Świetnie, doskonale. A propos kadry i sędziów, jest z nami Adam Piechnik. Wiemy, że Adam jest i ratownikiem, i pielęgniarzem. Komentarz Adama jest świetny, jest on długi. Zerknijcie, drodzy Państwo, pod wydarzeniem, przeczytajcie, co na temat porodu napisał Adam, jak ten poród, ten niekomplikowany, niepowikłany definiuje WHO.
To jest ważne spostrzeżenie. Adamie, ja Cię nigdy nie poznałem tak bardzo na żywo, ale Nordiskowa piątka leci do Ciebie. Nie wiem, czy jesteś teraz w Warszawie, czy w innym miejscu. Najserdeczniej Ciebie pozdrawiam. Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze, za wszystkie te sugestie, czy zwracacie uwagę na te wątki, które są tutaj przez nas poruszane. Dziękujemy też za Wasze pozdrowienia. Jest z nami dzisiaj Adrian Uciński, który kilka dni temu wpisał się na naszym banerze. Adrian zaprosił nas na ratownictwo po godzinach, gdzie w Sosnowcu mieliśmy okazję troszeczkę opowiedzieć o norweskim systemie i też o NT Live, tak więc jak kiedyś będziemy ponownie gościć na jakimś RPG, to z pewnością też opowiem, że gościłem takich fantastycznych panów jak dzisiaj Marcin, Maciej, Mateusz, Łukasz i Maciej Pawłowski, za co jestem ogromnie wdzięczny. Drodzy panowie, przeglądam nasze wątki, które chciałem poruszyć. Za chwilkę uruchomimy tę część pytań i odpowiedzi, więc tutaj uwagę kieruję do naszych widzów i słuchaczy. Jeżeli takie pytania są, to bardzo proszę, przygotujcie je. Mam tylko taką prośbę, żeby one nie były tekstowo bardzo mocno rozległe, żeby one mogły się pojawić na ekranie. Ja je będę czytał, tak żeby nasi słuchacze na Spotify mogli oczywiście się do nich również odnieść, żeby je po prostu usłyszeli. Panowie, trochę kilka zdań o tym, czego się można spodziewać z punktu widzenia takiego zaplecza logistycznego. Wasi partnerzy, mnóstwo tam firm, może za chwilkę jeszcze, pokażemy to zdjęcie, firmy o przeróżnym, nie wiem, profilu, i gastronomia, i handel, i właśnie TZMO, grupa toruńska. Jak bardzo są potrzebni tacy partnerzy i takie wsparcie, żeby tego typu przedsięwzięcie przygotować? Wszystkie te osoby wszystkim tym osobom należą się ukłony i podziękowania i z pewnością, jeżeli ktoś dzisiaj z tych osób tutaj jest z nami, to pozdrawiamy Państwa najserdeczniej, ale gdybyście mogli powiedzieć, czego by się na pewno nie udało zrobić bez takiego wsparcia? To też na pewno takie zaplecze logistyczne, które jako jednostki nie jesteśmy w stanie zapewnić, to na pewno Laerdal, tak? Medical Polska, bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam chłopaków, bo bardzo duże wsparcie od nich otrzymujemy i tak naprawdę czy to fantomy, czy to też zaplecze takie doradcze, jak to zrobić, ale to też są niektóre firmy, które fundują na przykład nam nagrody, tak? Czyli to, co te drużyny mają o co walczyć i jest to bardzo, bardzo dla nas ważne, żeby też te nagrody były ciekawe i były też podniesieniem, bo jak wiemy, wytyczne się zmieniają, światowa wiedza się zmienia, rekomenduje jeden sprzęt, drugi już mniej, dlatego na przykład w tamtym roku nagrodami były też materace próżniowe, które wiemy, że zastępują już pomału i odchodzi się od deski. Światowe doniesienia mówią, żeby używać materacy próżniowych i sami wiemy, że dla pacjenta to jest wygodniejsze po prostu bycie unieruchomionym przy pomocy materaca próżniowego, a nie deski ortopedycznej, więc tutaj też, Jacku, nie chcę zdradzać, ale o tej nagrodzie, o której rozmawialiśmy, to ona będzie. Okej, świetnie. Trzech pierwszych drużyn, więc chłopacy też pewnie wiedzą, o co chodzi, ale to też partnerzy medialni, tak jak ty, którzy pomagają nam docierać do jak najszerszej grupy ludzi, do jak najszerszej grupy może przyszłych uczestników naszych mistrzostw. Budujecie markę, Macieju, za 5, 6, 7, 8, 10 edycji będzie to wielkie wydarzenie, bo tutaj już ktoś napisał, pani Katarzyna Krakowska, chłopcy, no to kiedy w takim razie Mistrzostwa Europy, bo jeżeli tak mocno rozpędzicie te mistrzostwa, rozkręcicie je jak taką gorącą maszynę, to pani Katarzyna ma rację, jestem przekonany i tu panią pozdrawiam najserdeczniej, pani Katarzyno, że taki produkt, który właśnie w tym momencie powstaje,
nie trzeba tego jakoś źle kojarzyć, ale panowie budują markę wraz ze wszystkimi uczestnikami, może być na skalę europejską. W związku z tym bardzo się z tego powodu cieszę. Na plakacie, drodzy Państwo, nie ma dwóch firm, które są jeszcze z nami. Jest to Aquazone i Ocean Tech. Bardzo serdecznie pozdrawiamy te firmy, ale też warto powiedzieć o jednej firmie, która szczególnie tutaj zaznaczyła swoją obecność, firma, która przygotowała piękne koszulki żółte, na których są właśnie wszystkie te logotypy. Pozwolicie panowie, że odniesiemy się do tej firmy, jeżeli można. Aha, trwają już rozmowy. W trakcie... Taki mały rąbek tajemnicy, jesteśmy już w trakcie rozmów, już rozmowy zostały podjęte na temat Mistrzostw Europy, ale wszystko po kolei, na spokojnie. Najpierw chcielibyśmy ogarnąć nasze podwórko polskie, tak żebyśmy mieli jak najwięcej ekip ze wszystkich województw, a wtedy będziemy działać na Europie. Świetnie, no to tak, odnieśmy się panowie jeszcze do właśnie firmy Błękitna.com i powiedzcie dwa zdania o tych koszulkach, czy każdy taką koszulkę dostanie, czy tylko to dla prezesów, a może to dla waszej tylko ekipy, bo Błękitna zrobiła świetne koszulki, które już są u was na profilu internetowym, w waszej grupie, na w waszym profilu facebookowym można je zobaczyć, a na plecach te wszystkie logotypy są i chciałbym wam bardzo też podziękować, że nasze logo NT Live i Nordic Striget się tam pojawiło i podziękowania dla Błękitnej.com. Rozmiary, Jacku, dla ciebie i dla pani Jagody i postaramy się, żeby nie tylko prezesi tą koszulkę mieli. Odnośnie koszulek, w tym roku mamy małą zmianę, bo zawsze mieliśmy koszulki bawełniane i było ono jednokolorowe, natomiast rozwijamy się i z każdym rokiem chcielibyśmy wymyślać nowe rzeczy. To też mała zasługa prezesa Marcina, bo to Marcin też naciskał, żeby to były w tym roku na przykład, albo żeby zrobić koszulki techniczne. Tak, udało się dogadać z Błękitną, zrobili nam kilka projektów, wybraliśmy ten, który najbardziej nam się podobał. Myślę, że fajnie, że przykuwa oko, przyciąga kolor koszulki, wygląd koszulki przyciąga wzrok, a o to nam chodzi przede wszystkim, żebyśmy byli widoczni, żeby można było nas rozpoznać na mistrzostwach, ale też poza mistrzostwami, bo mając doświadczenie z poprzednich edycji, nasze koszulki są widoczne w wielu miejscach, ponieważ ludzie nie wstydzą się tych koszulek, chodzą w tych koszulkach gdzie się da. I tu duży ukłon w stronę sponsorów. Kładziemy też duży nacisk na to, żeby podziękować sponsorom, którzy tak naprawdę bez których nie odbyłyby się te mistrzostwa, bo nie ukrywajmy, że mistrzostwa, takie jak te, które robimy na poziomie, które my robimy, wymagają naprawdę dużych nakładów finansowych i bez tych sponsorów, bez tych ekip, które mamy umieszczone na koszulkach, tak naprawdę tych mistrzostw by nie było, bo pieniądze są, nie ukrywajmy, jedną z głównych, z kluczowych kwestii, jeśli chodzi o organizację mistrzostw na wysokim poziomie. Świetnie, no, koszulka wygląda wspaniale w tym żółtym kolorze, rewelacyjne logo na piersi, krzyże Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i oczywiście samo odniesienie do imprezy i na plecach piękny, dumny napis ratownik. To dla tych wszystkich słuchaczy, którzy niestety nas dzisiaj nie oglądają, wejdźcie, drodzy Państwo, na stronę internetową mistrzostw na Facebook, tam zobaczycie te przepiękne zdjęcia, przepiękne logotypy, które zostały tam umieszczone. Pojawiają się już pierwsze pytania od naszych widzów i słuchaczy, bardzo za nie dziękuję, ale pozwolicie, drodzy widzowie, że jeszcze dwa wątki chciałbym poruszyć, które zostały przygotowane między innymi dzisiaj przez panią sekretarz naszej redakcji. Jagoda zaproponowała taką kwestię, o którą warto byłoby zapytać i ona już tutaj jest. Gdzie ją znajdę? Mam ją tutaj. W jaki sposób takie zawody wpływają na poziom kwalifikacji członków zespołów WOPR-u? Tutaj był ten wątek, że się sprawdzamy przed sezonem wakacyjnym. To chyba Marcin mówił, albo Maciej, przepraszam, któryś z was, jeżeli dobrze pamiętam, że przed sezonem trzeba się przećwiczyć. Ale jakbyśmy jeszcze mogli tutaj ten wątek rozwinąć? Tutaj też obserwując tak naprawdę, jak później na sucho gdzieś tam z chłopakami analizujemy te karty z poprzednich mistrzostw i z poprzednich edycji, tak naprawdę zauważamy jedno,
że coraz mniej zostało niezdobytych punktów na poszczególnych konkurencjach. Czyli tak naprawdę ten efekt, który chcemy osiągnąć, czyli nabywania wiedzy i umiejętności przez ratowników tych nowych, szlifowania tych, których już mają, ustabilizowania tego stanu wiedzy i dodatkowo jeszcze nabycia nowych nowinek czy aktualnej wiedzy medycznej, usystematyzowanie tej wiedzy z roku na rok przekłada się i to też my czujemy ten oddech drużyn na plecach, że musimy wtedy jeszcze wymyślać cięższe konkurencje z roku na rok, łapać ich na haczykach tak zwanych, tak, żeby ci pacjenci byli dla nich bardziej wredni w cudzysłowiu, żeby nie było prosto, żeby jak najwięcej mogli się nauczyć. I tak naprawdę w tamtym roku bodajże pierwsza piątka to była różnica 1, 2, 3 punktów, więc tak naprawdę było bardzo, bardzo ciasno w tej czołówce i to nas bardzo buduje w tym, że jednak idziemy w dobrym kierunku i to wszystko zmierza w tym, co chcemy osiągnąć. Mhm. A powiedzcie, powiedział, śmiało. efekt, który sobie założyliśmy, został zrealizowany, bo przede wszystkim kluczową kwestią organizacji tych mistrzostw było podnoszenie wiedzy, umiejętności zawodników czy ratowników WOP, którzy do nas przyjeżdżają, którzy zabezpieczają kąpieliska wodne i baseny. I to, co Maciek powiedział, ja jeszcze bardziej to potwierdzam, z roku na rok ten poziom jest coraz wyższy i to, jak się serducho cieszy, jak widzimy, jak rozwijają się zespoły, jak rozwijają się ich umiejętności, jak można czasami powiedzieć, tak się śmiejemy, że wiedza paruje, że ona się aż tak promienieje, czyli chodzi o to, że oni przyjeżdżają naprawdę napopowani wiedzą i chcą to robić, widać, że się uczą, że trenują, że przygotowują się do sezonu, a to było nasze założenie, to był nasz cel. Okej. No na pewno działa to troszeczkę, jeżeli mogę dodać po naszej jednostce, jak taki łańcuszek, bo osoby, które startują w mistrzostwach, są to te osoby wybrane, najlepsze, najdłużej trenujące, najbardziej angażujące się w te treningi. Później one stanowią dla tych młodszych kolegów, koleżanek, które wkraczają w tą drogę, taką jakby rolę lidera. Oni prowadzą z tymi młodszymi zajęcia na etapie pierwszej pomocy, później gdzieś tam kwalifikowana pierwsza pomoc i tak dalej, więc to się fajnie rozwija, zazębia i to też jest chyba jedna z takich wartości dodanych, którą można tutaj powiedzieć. Ja jestem też przekonany, panowie, że wy pokazujecie pewien też taką rzecz, która jest bardzo naturalna i potrzebna. Pamiętacie, kiedy w latach 90. oglądaliśmy Baywatch i tych wszystkich pięknych ludzi na plażach? Każdy chciał być ratownikiem wodnym, każdy chciał być pięknie opalony, umięśniony i być taki wspaniały. I zobaczcie, jednak mnóstwo ludzi gdzieś później się kieruje taką ścieżką, żeby może pójść w tym kierunku. I rzeczywiście chciałbym was tam też podziękować, że pokazujecie WOP, chcecie zainteresować tę młodzież albo w ogóle uczestników, którzy mają ochotę być z wami, żeby może powielać te postawy, że warto ćwiczyć, że warto się uczyć, warto podglądać od siebie, żeby może taki Baywatch powstawał coraz lepszy i za to też wam się należą wielkie brawa. Ale tu też nie zapominajmy o polskim odpowiedniku, tylko ci Maciej przerwę. Serial Przystań emitowany na TVP, to ja jestem ofiarą tego właśnie serialu, że po tym zaciągnąłem rodziców, ja chcę być ratownikiem. Tutaj ktoś tu powiedział, że pewne są różnice anatomiczne między Baywatch z LA, a tym polskim. Nie wiem, czy możemy takie rzeczy tutaj mówić, ale są pewne różnice anatomiczne. Ale tylko w formie żartu to tylko było, ale tu też warto dodać, że na przykład osoby, które uczestniczą w tych zawodach, zarządzający też tymi kąpieliskami też obserwują, więc tu też oni wychwytują takie najlepsze osoby, bo warto tutaj dodać, że ratownik wodny to w 50% musi dopłynąć do tej osoby poszkodowanej, musi ją, że tak powiem, asekurować na brzeg, a w 50% musi też jej udzielić tej kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo dużo rzeczy też się dzieje na tych obszarach przywodnych i zarządzający tutaj też wychwytują takie osoby, które naprawdę mają tutaj duże kompetencje, właśnie kwalifikacje, jeżeli chodzi o udzielenie kwalifikowanej tej pierwszej pomocy.
Więc ja zawsze pytam się, czy byś chciał być ratowany przez ratownika, który siedzi tylko na wieży i tylko patrzy, jak coś się dzieje, to tylko ogląda się za siebie, czy kolega mu pomoże, czy ratownik, który szybko podejmie decyzję i pomoże tej osobie poszkodowanej. Fajnie, bo wiecie co, bo żyjemy w takich czasach w dosyć otwartym dostępie do mediów społecznościowych, internetu. My osobiście jesteśmy na LinkedIn, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku i Spotify i dzięki temu, że właśnie przemycamy te nasze treści, również wy to robicie doskonale, no budujemy taką świadomość, rozbudowujemy chęć poznawania świata, realizowania się w tym ratowniczym świecie jak najlepiej. Tak więc bardzo też za to jestem wam wdzięczny, bo przez to takie edukowanie przynosi to chyba najlepszą, tak naprawdę ratowniczą robotę. I jeszcze jest jeden wątek przed częścią Q&A i tutaj Jagoda przygotowała taki wątek, jak kwestie organizacyjne i zasady oceniania, jakie mają panowie przemyślenia po tych edycjach wcześniejszych. Co na pewno żeście zmienili? Czy w tej kwestii oceny było diametralnie coś nowego, coś się pojawi w tym trzecim wydaniu? Co możecie powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń z tych 2 edycji, które za nami? My z edycji na edycję się uczymy tego, bo porównując nasze pierwsze karty, które mieliśmy na tych manewrach wojewódzkich, a karty, które mamy teraz, to wiemy, że do każdej scenki musimy podejść indywidualnie. Nie ma gotowego szablonu na dany scenariusz, nie ma jakby takiej stricte drogi punktacji, którą możemy iść, 0-1, 0 zrobił, 0 nie zrobił, 1 zrobił. Musimy się nastawić na to, że każda scenka musi mieć oddzielną kartę, a my tego się uczymy z czasem od pierwszej edycji. Pierwsza edycja były te karty, można powiedzieć, nie były super, nie były nadzwyczajne, ale wiemy, że z roku na rok one coraz więcej wykazują umiejętności naszych uczestników. Są coraz bardziej szczegółowe, tak? I bardzo ważna kwestia jest też dotycząca oceniania i później podsumowania, jeśli chodzi o wykonaną pozorację. W pierwszej edycji zawodnicy po wykonanej pozoracji, po konkurencji pakowali sprzęt i odjeżdżali. I omawialiśmy później daną konkurencję na omówieniu, wszyscy razem w 15 ekip omawialiśmy konkurencję. I doszliśmy do wniosku, też nam kilka ekip powiedziało, że fajnie by było, żeby omówić konkurencję na bieżąco i my przyznaliśmy im rację, ponieważ wychodzimy z założenia, że przyjeżdżają do nas, żeby się uczyć, więc gdzie nie omówić tej konkurencji, jak wykonanych czynności, jak zaraz po konkurencji. I od drugiej edycji mamy wprowadzoną zasadę, że zawodnicy czy drużyna, która kończy konkurencję, pakuje sprzęt, w tym czasie sędzia, który jest na miejscu, który oceniał daną konkurencję, oceniał czynności, które ratownicy wykonywali, od razu omawia i mówi błędy, które wykonali, błędy krytyczne, tak żeby oni mieli taki feedback, zaraz po zakończonej konkurencji wiedzieli, co zrobili źle, co zrobili dobrze, co muszą poprawić. Żeby na przykład w następnej konkurencji pamiętać o tym, że tego i tego nie zrobiliśmy, to musimy zrobić. Świetnie, doskonale. Kto jeszcze chciałby tutaj podzielić się swoim doświadczeniem z poprzednich edycji? Tutaj też bardzo duży nacisk kładziemy na to i tutaj też taka dewiza, też trochę z życia zawodowego, że jakość, a nie jakość to będzie. I tutaj też bardzo duży nacisk kładziemy na to, że jeżeli te drużyny, i to też będzie na pewno w tej edycji, się z tego nie wycofujemy, a wręcz przeciwnie, staramy się, żeby to było jeszcze bardziej udoskonalone, żeby zespoły, które mają zaopatrzyć, przypuśćmy, krwawienie, mają to zrobić realnie, czyli odpakować tą gazę, hemostatyk, mają to wykonywać po prostu, żeby ćwiczyli te czynności. To na pewno jeszcze kolejna rzecz, ocenianie. Ocenianie odbywa się na schematach i na procedurach, które są obcięte z tych procedur w zakresie medycznych czynności ratunkowej, tych zaawansowanych, ale to są po prostu wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, wytyczne ITLS-u, PHTLS-u, tych światowych organizacji, które na co dzień my się nimi posługujemy też i nie mamy jeszcze takich procedur, oprócz tych procedur wydanych i przygotowanych dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce.
Pewnie mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy również, żeby to były takie procedury typowo pisane w Polsce dla polskich ratowników, dla polskiego systemu ochrony zdrowia i systemu państwowego ratownictwa medycznego, ale póki co po prostu bazujemy na tych światowych organizacjach, które tą wiedzę systematyzują, piszą te schematy i chyba tyle, jeżeli chodzi o to ocenianie. Bardzo za to dziękuję, bo wyciąganie wniosków. Nieraz w naszych audycjach rozmawiamy o takich mechanizmach, narzędziach podstawowych, które warto wykorzystywać. Briefing, debriefing, podsumowanie. Przed chwilą powiedziałeś o takim haśle, jakość to będzie. Kiedyś nagraliśmy odcinek z Marcinem Wojcieszakiem, z Lukasem Felczerem. Audycja właśnie była zatytułowana Jakość to będzie, a chodzi o jakość, właśnie żeby to miało jak najlepszy wydźwięk i bardzo dziękuję też, że na to zwracacie uwagę, bo takie wnioski, które wyciągacie po kolejnych edycjach i eliminujecie ewentualne niedociągnięcia albo staracie się wyłapać rzeczy najbardziej wartościowe, powodują, że nie popełniamy więcej błędów albo nie wchodzimy w to samo miejsce, które ewentualnie było nie do końca przez nas dobrze albo przygotowane, albo może nadawało się w ogóle do tego typu działań, bo czasami warto poddać to ocenie i reocenie, żeby pewne rzeczy miały jeszcze lepszy Popełnianie też błędów na zawodach myślę, że uczy podwójnie, bo raz, że zawodnicy zawsze zapamiętają to do końca życia i ja do tej pory, mając 16 lat, startując na zawodach z pierwszej pomocy w liceum, pamiętam, na której stronie układa się kobietę w ciąży i tutaj pamiętam to z błędu swojego popełnionego. Zresztą nomen omen Łukasz sędziował akurat tą stację, więc on mi do dzisiaj wypomina tą kobietę w ciąży i pozycję boczną, ale lepiej popełniać błędy na zawodach niż w życiu zawodowym czy w tych sytuacjach realnych, więc my właściwie chcemy, żeby zespoły popełniały te błędy u nas na zawodach i żeby uczyli się tego tutaj, a nie w życiu realnym, żeby tam jak najbardziej minimalizować te popełnianie błędów i robić wszystko tak, żeby nasi poszkodowani mieli najwięcej szans na przeżycie, jak tylko się da. Maciek, ja myślę, że z tym popełnianiem błędów, że chcesz, żeby popełniali błędy na zawodach, to rozumiem, że nie mówisz o naszej drużynie. Słuchaj, ale wiesz, o każdej. O tym wypominaniu tych błędów, to muszę tobie powiedzieć, że jest tak, że kiedy spotkałem ostatnio mojego kolegę, który widziałem ostatni raz po dyplomie 20 lat temu, dokładnie pamiętał, jakie błędy popełniłem na egzaminie naszym praktycznym, gdzie po prostu pomyliłem użycie naszej tej słynnej chusty do unieruchamiania, do stabilizowania kończyny. Ja tam w ogóle poknociłem, zrobiłem to na odwrót. Śmiali się ze mnie wszyscy i wyobraźcie sobie, pierwsza rzecz, jaką mi kolega powiedział po 20 latach, powiedział: ja pamiętam, co ty tam zrobiłeś na tym dyplomie. Tak więc tak to jest. Ciągną się za nami potem te wszystkie rzeczy. Ale dobrze, drodzy Państwo, padają pierwsze pytania, padają pierwsze ważne dla naszych widzów i słuchaczy kwestie. Cieszę się, że jesteście dzisiaj, drodzy widzowie, z nami. To bardzo ważne, że tak właśnie jest. Adam Piechnik do nas napisał: pozdrowienia, mam za sobą okres i szkolenia KPP, kiedyś zresztą i turnus we Władku, współpracy z wodniakami lubię i szanuję wszystkich tych, którzy społecznie działają na rzecz innych. Z przyjemnością wysłuchałem z okolicy Warszawy. Adam, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej, mamy nadzieję, że masz się dobrze. Odnośnie wątku z Mistrzostw Europy, pani Katarzyna już otrzymała odpowiedź i jest z nami Mirela Motyka. Mirelu, bardzo Tobie dziękuję za to, że byłaś z nami w Krakowie. Z dumą nosiłaś piękną koszulkę NT-Live. Jestem dumny, że jesteś w naszym fantastycznym zespole i nas wspierasz i zawsze bardzo się angażujesz. I Mirela pyta tak: ile czasu trwa przygotowanie takich zawodów? Najpierw koncepcyjnie, a potem już stricte wykonawczo. Ile trwa samo sprzątanie? To jeśli chodzi o czas przygotowania takich zawodów, no to 12 maja o 13:30 kończymy, a 13 zaczynamy od nowa. 13 już
rodzą się nowe pomysły, już planujemy 4. edycję. Więc ten czas to jest praktycznie cały rok. Całym rokiem zbieramy pomysły, a gdy już przychodzi nowy rok, jest styczeń, zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Zaczynamy nawiązywać współpracę, odzywamy się do naszych poprzednich sponsorów, partnerów, szukamy nowych. Tego czasu jest tak naprawdę bardzo mało, bo może jest to 4 miesiące czy 3, ale żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, żeby te trybiki wszystkie się zazębiły, to jest ogrom pracy, czasu poświęconego często kosztem rodziny, przyjaciół, znajomych. Dzięki. Jeszcze są 2 pytania od Mireli. Jak oceniacie poziom ekip z lat poprzednich? Czy był on wyrównany, czy ciężko było wyłonić zwycięzcę takich zmagań? Tutaj już myślę, że częściowo odpowiedzieliśmy, że z roku na rok ten poziom jest bardzo wysoki i coraz bardziej jest, że tak powiem, wyrównany i z roku na rok myślę, że będzie jeszcze coraz bardziej ciasno. Spodziewamy się nawet takich sytuacji, że może dojść do miejsc ex aequo w czołówce, więc tak naprawdę dobrze, że tutaj te punkty po prostu decydują o kolejności zajętych miejsc na poszczególnych. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie i to jest pytanie do każdego z Was. Mirela takie pytanie zadała. I jeszcze pytanie do każdego z panów. Jeden najważniejszy powód, dla którego angażujesz się w organizację zawodów. Przecież to wymaga ogromu czasu, poświęcenia, o których przed chwilą żeście rozmawiali. Tak więc każdy musi na to pytanie odpowiedzieć. To ja powiem pierwszy. Duma. Duma po tym wszystkim, jak ludzie się rozjadą, zadzwonią w poniedziałek, we wtorek, powiedzą dzięki, było super, wrócimy do Was za rok. To nas popycha do tego, że na wieczorze integracyjnym do nas przychodzą, rozmawiają, cieszą się. To nas popycha do tego, że jesteśmy z tego dumni, że chcemy reprezentować zarówno Lipnowski WOPR, jak i WOPR województwa kujawsko-pomorskiego w naszym kraju. To jest misja przede wszystkim. Każdy z nas ma jakieś cele, jakieś założenia. Jedni wolą kopać piłkę, inni siedzą przed telewizorami, ktoś czyta książkę, a my robimy wszystko po to, żeby umilić czas, żeby postawić poprzeczkę na jak najwyższym poziomie, żeby zachęcić społeczeństwo, dzieciaki, młodzież, osoby dorosłe do nauczania, do nauki pierwszej pomocy, do podjęcia w ogóle jakiejkolwiek, do złapania zajawki związanej z pierwszą pomocą, z ratownictwem wodnym. Naszym celem jest propagowanie tej pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, nauczanie, pokazanie, że to nie jest nic złego, że to są same dobre rzeczy, które pomagają nam ratować osoby poszkodowane, będące w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. Niezależnie od tego, czy to będzie członek naszej rodziny, czy to będzie ktoś obcy, czy my sami będziemy potrzebowali pomocy, to bardzo często dzięki takim akcjom, szkoleniom, dzięki tym mistrzostwom jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. A duma, która nas wspiera, to co powiedział Mateusz, i takie mocny przytup na koniec, zbicie piątki i hasło udało się, albo jutro zaczynamy od nowa, to jest najlepsza rzecz, którą tak naprawdę ja odczuwam po tych miesiącach przygotowań, po setkach telefonów, po setkach godzin spędzonych na rozmowach telefonicznych, facebookowych, na messengerach. Naprawdę polecam każdemu, warto się w coś zaangażować i zrobić coś dobrego dla innych, nie tylko dla siebie. Następny. Ja myślę, że pasja nas tutaj wszystkich połączyła, jeżeli chodzi o pasję typowo do ratownictwa wodnego, do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak i pasja dla udzielania pomocy drugiej osobie. Dlaczego kwalifikowana pierwsza pomoc? Z jednej strony widzę, że w niektórych terenach naszego kraju ta kwalifikowana pierwsza pomoc dość mocno kuleje, tak? Niektórzy idą na szkolenie, żeby się czegoś nauczyć, a niektórzy idą na szkolenie tylko, żeby zyskać ten tak zwany papierek, żeby dostać robotę od razu na kąpielisko. My tutaj stawiamy na dużą jakość, żeby pokazać, jak wygląda ta kwalifikowana pierwsza pomoc, jak się do tego. I myślę, że każdy z nas by chciał, że rzeczywiście potrafi w tej kwalifikowanej. Kolejny pan, bardzo proszę.
No tak powiem żartobliwie, chyba zbyt dużo czasu wolnego. A tak na serio myślę, że jesteśmy fajnym teamem. Trzeba Marcinowi dołożyć. Słucham? Pójdź do trzeciej pracy, będziesz miał więcej. Jesteśmy fajnym teamem i nieraz rzeczywiście się czegoś nie chce, ale jeden drugiego jakoś mobilizuje. Zrobiło się pierwsze, zrobiło się drugie, trzecie się robi, więc no tak jeden drugiego motywuje do tego, żeby ciągnąć to dalej, żeby trwać przy tym. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Chyba wszyscy się wypowiedzieli, czy jeszcze nie? Jeszcze ja zostałem na samym końcu. Właśnie chciałem powiedzieć, że już tak naprawdę mam najgorzej, bo wszyscy już tutaj te cele... Nic nie wie. Te cele, które były, powiedzieli, ale myślę też, że pozostawienie coś po sobie kiedyś, że to będzie to jest taki projekt, który mam nadzieję bardzo, już fajnie to ewoluowało, ale myślę, że jeszcze przy 10., 15. edycji, może przy 20. albo 30., gdzie będą to gdzieś nasi wnukowie może startować, albo dzieci, będzie to na to fajnie się patrzyło z boku, popijając sobie zimną Coca-Colę nad jeziorem i obserwując, jak organizują to inni. Bardzo proszę. Łukasz, 1,5 zdania dla Ciebie. Taka wisienka na torcie, to po co my to robimy, dlaczego i dla kogo. To jest przede wszystkim dla integracji społeczeństwa, wszystkich ratowników wodnych, ratowników medycznych, a przede wszystkim dla poznawania nowych ludzi. Bo uwierzcie, że organizując takie mistrzostwa, poznajemy dziesiątki, jak nie setki nowych osób, z którymi nawiązujemy współpracę, a później okazuje się, że bardzo często utrzymujemy kontakty przez bardzo długi okres czasu. Osoby same się odzywają, same chcą przyjechać, chcą pomóc w organizacji, więc to jest taka wisienka, dzięki której poszerzamy nasze horyzonty, nasze znajomości i mamy dużo więcej osób znajomych, które zawsze są chętne do pomocy i my o to poprosimy. Tak, gdy startowaliśmy w 2018 roku w Barczewie, tam przed nami startowała ekipa ratowników górniczych z KGHM. I tam chodziliśmy od konkurencji do konkurencji, między konkurencjami rozmawialiśmy, opowiadaliśmy o sobie i tak ta nasza znajomość poszła do przodu, że od 3 edycji przyjeżdżają do nas, pomagają nam organizować, my jeździmy do nich, mieliśmy okazję zejść do kopalni, zobaczyć, jak wygląda ich praca, więc ta integracja to jest taki przykład tego, że jak się spotkamy, no możemy nawiązać przyjaźń na całe życie. I z tego miejsca serdecznie wszystkich chłopaków z KGHM-u pozdrawiamy. No i pan uderz w stół i pan Łukasz Bartków z KGHM również pozdrawia. I do zobaczenia. Tak więc widzicie, bardzo się cieszę i pozwólcie panowie, że przytoczę 2 komentarze. Jeden komentarz będzie od pana Tomka Kurowickiego, a drugi od drugiego Tomka, ale to za chwilkę. Pan Tomek Kurowicki napisał: bardzo fajnie, że są zawody ratowników wodnych w KPP. Raz, że to podnosi wyszkolenie samych ratowników, promuje ratownictwo wodne i przede wszystkim promuje ratownictwo wodne jako zawód, który jest niedoceniany. Może w końcu coś się zmieni w środowisku społecznym i ratownicy będą bardziej zauważani, a nie w sytuacji kryzysowej na jeziorze, rzece czy morzu, albo podczas pandemii, czy innej katastrofy. Panie Tomku, bardzo panu dziękuję, że pan dzisiaj z nami jest, widzę, że pan jest wodniakiem na pięknej łodzi, pan siedzi, ale wiecie co, drodzy panowie, drugi komentarz jest również bardzo ważny, nie tylko dlatego, że on pochodzi z ust czy z klawiatury człowieka, który o szkoleniach, o aktywności zawodowej wie naprawdę sporo. Nazywa się ten autor tego postu Tomek Górecki, był naszym gościem, bardzo mocno zafiksowany na punkcie między innymi ultrasonografii, ale Tomek napisał między innymi takie spostrzeżenia. Tomek ma dużo doświadczenia, jeśli chodzi o szkolenia i różnego rodzaju mistrzostwa. Uwaga, cytuję.
Gratuluję Wam inicjatywy, zapału i tego błysku w oku. Tak trzymać, ale nie brnijcie Was, proszę, w to, co się dzieje na Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym, gdzie często zadania nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, są nierealne i idące nierzadko w stronę absurdu. Nie jest sztuką wymyślić zadanie oparte na jednym zdaniu wyrwanym z kontekstu z jakichś wytycznych. Sztuką jest zrobić zadanie, które ma podstawy merytoryczne i z założenia zbliżone do rzeczywistości. Niemniej trzymam kciuki. Panowie, taki komentarz od tego gościa, chapeau bas. Tak więc weźcie to dla siebie, bo warto wykorzystać. Ja może tylko krótko na ten komentarz odpowiem, jeśli Jacku pozwolisz. Proszę uprzejmie. Dziękuję panu Tomkowi za ten komentarz. Zadania, jeżeli chodzi o wymyślanie tych zadań, a właściwie tak naprawdę to my tych zadań nie wymyślamy. One się kiedyś już wydarzyły. Spotkały nas albo kogoś z naszych kolegów w życiu realnym i w większości są to sytuacje, które ktoś musiał się z nimi zetknąć. Ktoś był pierwszy na miejscu zdarzenia i musiał to rozpocząć. I na tym polegają nasze zadania, że one się wydarzyły. I takich sytuacji można było dużo przytoczyć. W tamtym roku mieliśmy na przykład negocjacje i rozszerzoną próbę samobójczą. Kobieta w ciąży została dźgnięta kilkukrotnie w brzuch i tam na tej konkurencji sędziował też sędzia, który odbierał zgłoszenie. Takie właśnie brzmiące zgłoszenie, więc to są sytuacje realne, które już się kiedyś wydarzyły, w większości przypadków, oparte na prawdziwych, realnych wydarzeniach. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że tak merytorycznie do tego podchodzicie. Drodzy Państwo, zachęcamy jeszcze do przygotowywania pytań. Pojawiło się pytanie od pana Wiktora, ale tutaj już koleżanka pani Ania na to pytanie odpowiedziała. Tak, jest panie Wiktorze, Wiktor Kotwica, zwracam się do Wiktora. Będzie link do filmu promującego mistrzostwa, czy go przeoczyłem? Panie Wiktorze, już jest wklejony, pani Ania uzupełniła tę wiedzę, pozdrawiam panią Annę najserdeczniej. Tutaj zawsze sobie w tej naszej nurdiskowej przestrzeni będziemy pomagać. Pan Wiktor napisał pytanie, czy będzie transmisja z mistrzostw na żywo? Czy tutaj też, ja tylko króciutko powiem, że transmisja będzie na pewno studio mistrzostw, to na pewno. I tyle. I oddaję głos Mateuszowi, bo widzę, że się wyrwał, a ja się jak zwykle wtrąciłem. Przepraszam. No stricte jakby transmisji z mistrzostw nie możemy zrobić. Wiadomo, nasz profil jest publiczny, zawodnicy wszyscy go obserwują. Więc gdy my puścimy na transmisji daną scenkę, no to zespoły mogą po prostu podejrzeć, zobaczyć, przyjechać na konkurencję i wiedzieć, co będzie. Więc jakby stricte live'u ze scenek nie będzie. Na pewno będziemy prowadzić studio w piątek, będziemy prowadzić wywiady z gośćmi, z prelegentami. Na pewno będziemy w sobotę wchodzić live na jakieś pogadanki. Mamy w tym roku od tego zespół, który będzie się zajmował częścią właśnie medialną, będzie prowadzić nasz Facebook przez mistrzostwo, żebyśmy sobie tego nie wrzucali na barki, zajęli się innymi rzeczami. Marcin Jaworski, pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy Marcina, tutaj redaktor naczelny mistrzostw, można powiedzieć. Więc stricte live'u w konkurencji nie będzie, ale będą wejścia na pewno na żywo, będą rozmowy z gośćmi, rozmowy z organizatorami, rozmowy z zawodnikami będą, ale scenek nie pokażemy. Pokażemy później, pokażemy po mistrzostwach, zrobimy filmik, nagramy wszystko i wrzucimy obszerny materiał z mistrzostw. Cudownie. Nie będzie live'u, ale na przykład po piątkowych konkurencjach nocnych postaramy się, żeby jak najszybciej w sobotę już w godzinach rannych filmy z konkurencji nocnych pojawiły się w sieci, będziemy wstawiać, będziemy udostępniać linki, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co działo się na konkurencjach nocnych. Czyli nie będziemy tego trzymać tydzień, 2-3 tygodnie, żeby to wstawić, tylko następnego dnia, zaraz po zmontowaniu filmów będziemy wstawiać, żeby powiedzmy, że na bieżąco, żeby obserwujące na nas osoby mogły być też, żeby widziały, jeśli nie będą mogły dotrzeć na mistrzostwa, zobaczyć konkurencji na żywo, to będą mogły sobie kilka godzin później po zakończonych konkurencjach nocnych zobaczyć, co się działo w nocy.
Szczególnie Wam dziękuję, panowie, z racji naszego gadulstwa w naszej redakcji. Uwielbiamy rozmawiać, słuchać wypowiedzi różnych fantastycznych gości. Dziękuję Wam za te wywiady, które przygotowujecie i będą one do odsłuchania. Z przyjemnością zamienię się rolami. Tym razem ja sobie będę słuchał, kogo żeście zaprosili do rozmowy i kogo tam będziecie grillować, bo dzisiaj grillujemy Was. Zatem, drodzy Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania do naszych gości, to zachęcam. Pojawiło się jeszcze jedno od Mireli. Mirela zadała pytanie: uczestnicy zawodów uczą się, jak udzielać pomoc, a czego Was nauczyło organizowanie takich zawodów? Przede wszystkim cierpliwości, zrozumienia i to, co mogę powiedzieć tak z własnego doświadczenia, mistrzostwa czy organizacja takiego przedsięwzięcia nauczyła nas radzenia sobie w każdej sytuacji. Nie ma sytuacji, w której sobie nie poradzimy, nie ma sytuacji bez wyjścia, tylko jest nas piątka zgranych chłopaków, którzy potrafią sobie pomóc i każdy ma doświadczenie w innej kwestii. Jeśli bylibyśmy pewnie sami, to z pewnymi sprawami mielibyśmy problemy, natomiast tworzymy takie łańcuch 5 ogniw, których nie można rozłączyć, nie można rozerwać, tak jak w pierwszej pomocy, w kwalifikowanej pierwszej pomocy, i dzięki temu, że każdy ma jakieś doświadczenie, jesteśmy poradzić sobie tak naprawdę z każdą sytuacją, której tak nikt nie może się spodziewać. Panowie, zachęcam do udzielenia odpowiedzi. Tak? Na pewno współpracy z innymi osobami. Łukasz mówi, że tutaj jest jakiś tam 5 osób, ale tutaj naprawdę mnóstwo osób, sztab ludzi i to też należy tutaj wspomnieć i bardzo mocno im podziękować. Tak? Także współpraca, docenianie każdej z tych osób, od jakichś prostych, najprostszych czynności do najbardziej zaawansowanych, tutaj każdy jakby dokłada swoją cegiełkę do wspólnego jakiegoś tam sukcesu. Tak? Tak, Marcin ma rację, tu trzeba z tego miejsca podziękować wszystkim pozorantom, wszystkim osobom, które przyjadą, poświęcą swój wolny weekend na to, żeby nam pomóc, osobom, które zapakują pakiety startowe, które będą wydawać jedzenie, które będą dowozić jedzenie na tę konkurencję, bo może i nas jest teraz w tym momencie 5, z tobą Jacku 6 na live'ie, ale za naszymi plecami jest 50-60 osób, które nam pomoże, wiemy, że możemy na nich liczyć i jak zadzwonimy, to oni będą. Świetnie. Tutaj napisała Mirela, pozoranci, to naprawdę ciężki kawałek chleba. Skąd bierzecie pozorantów? O nich zwykle się zapomina, przecież robią solidną robotę. Już wcześniej chyba panowie mówili, że pozoranci to w dużej części sami woprowcy, z racji bezpieczeństwa i z racji jakby znajomości i specyfiki wody. Coś jeszcze do tego dołożyć możemy, panowie? Nie, myślę, że tutaj jeszcze też wykorzystujemy różne nasze, że tak powiem, dojścia, ale też nie chcemy zdradzać, żeby nie wpłynęło to jakkolwiek na przygotowane pozoracje. To jeszcze proszę, żeby każdy, ten, kto się nie wypowiedział odnośnie własnych doświadczeń ukradzionych dla siebie, bardzo proszę. I jeszcze widziałem tam 2 pytania, które umknęło mojej uwadze, ale za chwilkę niezwłocznie zostaną one wam zadane. Maciej? Maciej nie śpi. Ja przepraszam za mój głos, ale mnie infekcja dopadła. Majówka była w Polsce. Masz 3 dni, pamiętaj, masz 3 dni. Akurat majówka była pracowita, bo byłem na dyżurach. Ja myślę, że jako WOPR też możemy się tutaj poszczycić, jako WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, że robimy też fajne projekty, bo myślę, że to o tym też warto powiedzieć, dzięki czemu możemy zabezpieczać właśnie takie mistrzostwa, bo od kilku lat wspiera nas tutaj marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie na przykład zrobiliśmy duży projekt szkoleniowy, gdzie wyszkoliliśmy 915 ratowników z całego województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu ratownictwa wodnego kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo każdy z nich zdobył uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym i to jest za kwotę 4 milionów złotych, gdzie praktycznie wszystkie podmioty, które zrzesza WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, mówimy tutaj o WOPR we Włocławku, WOPR Bydgoszczy, WOPR Toruń, Lipnowskie WOPR, Nadgoplańskie WOPR, Wdeckie WOPR, które organizowały te szkolenie. Co ważne,
Te szkolenie podniosły kwestię bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie tych ratowników rzeczywiście brakowało. Bydgoszcz borykała się z brakiem ratowników wodnych. Na chwilę obecną tych ratowników wodnych jest naprawdę sporo. Dodatkowo zakup sprzętu za ponad 2 miliony złotych z zakresu ratownictwa wodnego. To są skutery wodne, kłady, sprzęt medyczny. Ostatnio zakupiliśmy prawie 20 defibrylatorów AED, torby medyczne, torby do ratowników medycznych, którzy też dyżurują oczywiście społecznie w ramach wolontariatu podczas dyżurów na stanicach ratownictwa wodnego, przystaniach ratownictwa wodnego. Kwestie związane z bezpieczeństwem ratownika, bo jak sam zauważyłeś, Jacku, że stawiamy na bezpieczeństwo własne ratowników. Mówimy tu o kaskach, mówimy tu o skafandrach, które zachowają termikę ratownika, bo nie działamy tylko latem, bo warto tu wspomnieć, że działamy całorocznie. Działamy na wodach śródlądowych, działamy na pokrywie lodowej i to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa własnego ratownika. Więc myślę, że o takich rzeczach też powinniśmy mówić, które, że tak powiem, dają możliwość właśnie organizacji tych mistrzostw. Świetnie. Pojawił się jeszcze jedno pytanie od chyba pani Katarzyny. Pani Katarzyno, już szukam pani pytania odnośnie mistrzostw z punktu widzenia kibica, ale gdzieś to pytanie mi uciekło. Jagodo, jeżeli widzisz gdzieś to pytanie, to bardzo proszę. Pani Katarzyna, zdaje się, napisała, jak wyglądają ćwiczenia czy mistrzostwa od strony widowni, widzów. Co żeście przygotowali dla widzów, którzy mogą przyjechać i oglądać zmagania, bo rozumiem, że jednak osoby, które będą miały ochotę zobaczyć te ćwiczenia, mistrzostwa, będą mogły być tam na miejscu i przypatrywać się tym zmaganiom. Zdecydowanie tak. Też chcemy, żeby Pani Karolina. Przez taki wymiar edukacyjny też edukować społeczeństwo, pokazywać tak naprawdę, że WOPR to nie jest tylko 2-3 ratowników na basenie, ale to jest w pełni profesjonalna służba ratunkowa, która jest w stanie nieść pomoc nie tylko na wodzie, ale również na lądzie. I to nie jest tak, że ratownicy wodni to tylko dyżury nad jeziorem czy na basenach, na różnego typach akwenach, morzem. Najczęściej w ogóle to jest skojarzone z nadmorskimi plażami czy z aquaparkami, dużymi obiektami wodnymi, ale to również są w dużej mierze, że tak powiem, zespoły interwencyjne, które tak naprawdę czuwają, realizują zgłoszenia, czy to na numer alarmowy 601 100 100, czy to na numer 112, które mogą realizować te zgłoszenia nie tylko na wodzie, przy wodzie, ale również są to jednostki współpracujące z systemem państwowego ratownictwa medycznego i mogą one udzielać tej kwalifikowanej pierwszej pomocy wszędzie. I tak naprawdę dużo razy też, szczególnie w sezonie letnim, bo tam jest ta intensywność tych patroli i przemieszczania się zespołów, to jest bardzo, one mogą działać tak naprawdę przy wypadkach drogowych, przy wszystkim. I to jest pokazanie też ludziom, społeczności lokalnej, że ten WOPR jednak jest bardzo profesjonalną służbą. I myślę, że dla kibiców też konkurencje są bardzo widowiskowe i realistycznie przygotowane, tak jakby jak najbardziej to odwzorować. Ja powiem trochę, wtrącę, Jacku, bo nie byłeś na tych mistrzostwach, tak my wiemy, ale pochodząc z Lipna, gdzieś idąc do pracy w poniedziałek, ludzie zaczepiają mnie, bo bardzo często dochodzi do sytuacji takich, że ktoś podchodzi z ciekawości, bo nagle zdarzył się wypadek, nagle latają jakieś gdzieś służby, ktoś biega, coś się dzieje, tak? Okazuje się, że przychodząc taka osoba, obserwator, kibic i tak dalej, przychodzi i dopiero się dowiaduje w tym momencie, że to jest scenka, że to są zawody. Więc to też jest takie fajne nawet dla osób przygodnych, przypadkowych, które nie wiedzą, że takie mistrzostwa się odbywają, tak? Widzicie, panowie... Jeśli chodzi o kibiców,
bo Mateusz mówił też na początku, że na plakatach, na billboardach, na stronach mamy wstawiony kod QR, więc jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć konkurencję, to ma taką możliwość, ponieważ mamy podane lokalizacje i te konkurencje są otwarte, one nie są już zamknięte w pomieszczeniach, są ogrodzone, tam każdy może podejść, każdy może zobaczyć. Wiadomo, trzeba zachować pewną ostrożność, trzeba zachować pewien odstęp, żeby nie zbyt mocno nie ignorować sytuacji czy pozorację w trakcie trwania konkurencji, ale każdy z kibiców, każdy z widzów ma możliwość podjechania na wszystkie konkurencje, zobaczenia sobie w realistycznym takim życiu codziennym, jak to może wyglądać, jak to czasami wygląda, jak to wyglądało i jak radzą sobie w tych zmaganiach zawodnicy startujący w mistrzostwach. Czyli jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć konkurencję na żywo, ma taką możliwość, może podjechać sobie na każdą konkurencję i zobaczyć, jak one wyglądają. Wspaniale. O tej realności. Sytuacja z zeszłego roku ze stacji benzynowej, gdzie mieliśmy dachowanie samochodu, gdzie pani z synem przechodziła ze sklepu i nagle zaczęła krzyczeć: o Jezu, wypadek, ludzie, ratujcie ich. No, próbowali tam inni gapie powiedzieć, przekazać pani, że to jest tylko pozoracja, że to są tylko zawody, ale tak właśnie mi się to przypomniało, to teraz się roześmiałem, że no, niektórzy nie wiedzą o tym, a później następny dzień będzie w Lipnie wielkie poruszenie, że co się stało, nie? O tej realności jeszcze tylko powiem, w tamtym roku był wypadek szybowca i awaryjna katapulta, że tak powiem, pilota i drugiej osoby i tak naprawdę to była scenka z sekcją psów ratowniczych i był naprawdę szybowiec, więc rozłożony przy tej konkurencji i osoby, które były uwięzione na drzewie w spadochronach, więc ta realność naprawdę przywiązujemy do niej dużą wagę. Autorką pytania jest pani Karolina Trzcińska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jej. Tutaj też pani Katarzyna zwróciła mi uwagę, że właśnie to pani Karolina zadała to pytanie. Pani Karolino, bardzo dziękuję, że jest pani z nami i dziękuję, że taka aktywność z pani strony jest dzisiaj. Drodzy panowie, pomalutku wydaje mi się, że chyba wszystkie pytania żeśmy zadali. Jagodo, bardzo cię proszę, zrób takie małe poszukiwania tam, czy jeszcze jakieś pytanie się nie znalazło, bez odpowiedzi. Gdyby jednak tak się zdarzyło, możemy ewentualnie zrobić w ten sposób, że po audycji zachęcam was do tego, drodzy panowie, żebyście się do tych komentarzy odnieśli, bo kiedy audycja się zakończy, tak czy inaczej będziecie mogli swoje rzeczy napisać. Ale ja chciałbym w tym momencie, drodzy panowie, na moment dać wam odpocząć dosłownie na chwilę, bo chciałbym was zaprosić, was i widzów i słuchaczy, do kolejnego odcinka NT Live, ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć, że za każdym razem, kiedy jesteśmy bardzo na żywo, to przekazuję w państwa ręce takie bardzo ładne odblaski i cieszy nas to, że wysyłacie do nas, drodzy państwo, później zdjęcia, gdzie te odblaski są przyczepione do kurtki, do bluzy, do plecaka i myślę, że zrobimy tak, że wszystkie te zdjęcia, które będziemy od was dostawać, będziemy wklejać na naszym Facebooku. Zrobimy taki album z przywieszkami NT Live, więc już te osoby, które taką przywieszkę od nas otrzymały, zachęcam, zróbcie zdjęcie, szczególnie z wakacyjnych wypraw. Majówka już się skończyła, ale jestem przekonany, że pogoda temu sprzyja. Druga rzecz, którą chciałbym państwu pokazać, a panów zachęcam do tego, żeby przez moment odpoczęli, to będzie zaproszenie do naszej kolejnej audycji. I tu jest to zaproszenie, książka, którą otrzymałem niedawno od autora, od Sergieja, który jest z nami, który przed chwilą też napisał bardzo ładny komentarz. Napisał do was tak: brawo panowie, gratulacje pomysłu, zapału i wykonania. Właśnie Sergiej jest autorem świetnej książki, która mówi między innymi o błędach, jak te błędy powstają, co się z tymi błędami dzieje, jak powinniśmy sobie z nimi radzić i właśnie w przyszłym tygodniu, za moment mam nadzieję, że tutaj uda się pokazać tę grafikę, naszym gościem będzie właśnie Sergiej. W tej książce jest piękna dedykacja, którą otrzymaliśmy od Sergieja. Niestety nie pokażę państwu jej dzisiaj, zachęcam was do tego, żebyście byli z nami, żebyście byli z nami w przyszłym tygodniu, bo audycja właśnie się 14 będzie odbywała. Mamy nadzieję, że
uda się za chwilkę pokazać plakat z wydarzenia. Jeżeli nie, no to ja już ewentualnie to tutaj zrobię i zachęcam Państwa do tego, żebyście byli z nami, żeby można było zadawać pytania naszemu gościowi, Sergiejowi, który tę książkę napisał. Sergiej jest lekarzem, Sergiej jest anestezjologiem, który publikację tę przygotował i jestem przekonany, że ta audycja będzie świetnym dopełnieniem i kontynuacją rozmowy o tym, co było już w poprzedniej audycji o CRM, czyli Crew Resource Management, tam gdzie mówiliśmy o błędach, jak je eliminować, jakie narzędzia należy stosować do tego, żebyśmy w przyszłości mogli unikać pewnych strategicznych, ciężkich, trudnych błędów, które nie powinny się pojawiać w naszej praktyce, ale jak się okazuje, nie tylko w naszej praktyce ZRM-u czy SOR-u, ale również w praktykach na co dzień, wszędzie tam, gdzie ratownictwo i bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Panowie, pomału chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście zastanowili się, w jaki sposób chcecie podsumować dzisiejsze nasze spotkanie, co chcielibyście przekazać naszym wszystkim widzom i słuchaczom do tej rozmowy, która pomału zbliża się ku końcowi, może zachęcić, może jeszcze o czymś opowiedzieć. Niech ta scena będzie dla Was, niech to miejsce będzie służyło ku temu, żeby jeszcze bardziej zainteresować uczestników tego wydarzenia samymi mistrzostwami, ale też, żeby na przyszłość zgromadziło jeszcze więcej zainteresowanych. Więc może zaczniemy od Marcina Makowskiego. Bardzo proszę. Ja ustawiłem tutaj z tyłu takie, nie wiem, czy to też dobrze widać, puchar przechodni mistrzostw. To jest puchar dzielnego Samarytanina. Czyli dzielny Samarytanin, nie wiem, czy to tak będzie widać, dzielny Samarytanin to jest osoba, która robi wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc drugiej osobie. Puchar przechodni, który na własność, na stałe otrzymuje drużyna, która przez 3 kolejne lata zdobyła mistrza otwartych mistrzostw Polski ratowników wodnych. Także taka niespodzianka. Nie wiem, bliżej o rzeźbie, bo jest to rzeźba, bliżej o rzeźbie może powiedzą chłopacy. Proszę uprzejmie. Jeśli chodzi o rzeźbę, wykonał ją pan Jan Harasimowicz ze Strzelna, bardzo, bardzo znany artysta, rzeźbiarz, malarz. Na naszą prośbę powiedzieliśmy mu, na czym polegają zawody, na czym polegają mistrzostwa i daliśmy wolną rękę. I po dłuższym czasie do mnie dzwoni pan Jan, że rzeźba jest gotowa, zapraszam do mnie, żeby zobaczyć, czy się podoba. Pojechałem, zobaczyłem i stwierdziłem, że patrząc na to, jaką wiedzę przekazaliśmy, to ta rzeźba tak naprawdę odzwierciedla to, co robimy na co dzień, czyli poświęcamy siebie, swoje życie na rzecz osób potrzebujących. Dobrze, doskonale. To teraz Maciej Banachowski, w jaki sposób Ty byś chciał podsumować naszą dzisiejszą audycję, jakimś wątkiem, może jakąś sugestią? Ja myślę, że kończąc nasze spotkanie, warto tutaj namawiać wszystkich, aby doskonalili swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Nie mówimy tu o kwalifikowanej też pierwszej pomocy, ale mówimy tak, jak tutaj mamy podczas naszej sesji podstawy BLS-u. Ja tu namawiam wszystkich, aby doskonalili swoje umiejętności właśnie z udzielania pierwszej pomocy, bo udzielanie pierwszej pomocy nie musi być w miejscu publicznym. Pamiętajmy, że więcej wypadków zdarza się w naszych domach, aby doskonalić to, aby wiedzieć, jak się zachować w takich stanach nagłego zagrożenia życia, a my też stawiamy tutaj, aby pokazywać, jak dobrze to wykonać, jak dobrze jakościowo to przeprowadzić. Okej, dziękuję bardzo. Mateusz? Myślę, że całe te mistrzostwa pokazują to, jak ważny jest ten łańcuch przeżycia, że świadkowie zdarzenia są bardzo ważni w tym wszystkim. Jeśli my nie będziemy edukować tych wszystkich ludzi, jeździć po szkołach, prowadzić profilaktykę, organizować tych zawodów, to tej istnień będzie coraz mniej, ludzie będą po prostu nie umieli, będą bali się udzielać pierwszej pomocy. Więc chciałbym, żebyśmy wkładli nacisk na tą właśnie profilaktykę, na szkolenie ludzi, na to, żeby ten pierwsze ogniwo łańcuchu przeżycia było najsilniejsze i żeby kontynuowało to
żeby później było udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie odpowiednich służb i skuteczna pomoc poszkodowanemu. Dzięki bardzo. Łukasz? Chciałem wtrącić, bo mówiliśmy o różnych osobach, z którymi współpracujemy. W Lipnowskim WOP poza drużynami młodzieżowymi, poza ratownikami i tak dalej istnieje prędzej działająca sekcja psów ratowniczych, która również organizuje fajne przedsięwzięcia i również w tym roku będą kolejne manewry poszukiwawcze Azymut 2024, także skupiamy się na różnych dziedzinach bezpieczeństwa. Dzięki bardzo. Wspaniale. Łukasz? Ja bym chciał tak na zakończenie przede wszystkim podziękować za spotkanie, za te prawie 2,5 godziną rozmowę i chciałbym przytoczyć takie dwa hasła, które nam przewodzą. Podstawowa zasada: dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik, czyli pamiętajcie o tym, że dbamy o własne bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czy wiadomo, jeśli my jesteśmy w pracy, to wiemy, że o to trzeba dbać, natomiast jeśli chodzi o osoby, które będą udzielały pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, pamiętajmy o tym, że musimy dbać o siebie, bo jeśli nie zadbamy o własne bezpieczeństwo, może być dojść do takiej sytuacji, że z jednej osoby poszkodowanej zrobią się 2 osoby poszkodowane, a nie będzie ratownika, który będzie mógł udzielić pomocy. To jest pierwsza sprawa. A druga bardzo ważna sprawa to jest to, że pamiętajcie, i to kieruję do wszystkich osób, pamiętajcie o tym, że najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić dla osoby poszkodowanej, to jest nic nie zrobienie. Jeśli nie podejdziemy, nie sprawdzimy, czy jest przytomny, czy potrzebuje pomocy, czy oddycha, czy nie oddycha, to jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, w ten sposób najbardziej możemy ją skrzywdzić. Nie bójmy się podchodzić, podchodźmy, sprawdzajmy. Czasami tak naprawdę wystarczy udrożnić drogi oddechowe, ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przyjazd służb. Pamiętajcie o tym, że każdego z nas to kiedyś może spotkać. My tego nikomu nie życzymy, ale pamiętajmy o tym, że każdego z nas może to spotkać lub członka naszej najbliższej rodziny i wszystkie czynności, które będziemy wykonywać, czy które wykonujemy, róbmy to tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam ktoś tej pomocy udzielił. Czyli dbajmy, szanujmy osoby poszkodowane, nie róbmy im krzywdy, tylko starajmy się zrobić jak największą robotę, żeby dać im szansę na przeżycie. Okej, świetnie, dzięki bardzo. Maciej Pawłowski. Ja myślę, że na wstępie chciałbym zachęcić wszystkie drużyny. W tym roku niestety już się nie uda, ale chciałbym, żeby z roku na rok przybywało tych drużyn nowych, tych z różnych zakątków Polski, bo mamy jeszcze te białe plamy na mapie Polski, które chcielibyśmy wypełnić w przyszłości. To pierwsza rzecz. Druga, dziękuję bardzo, że Jacku, że dałeś nam taką możliwość pojawienia się i sprawienia, że jedna z blisko 100 odcinków NT Live mogli być gośćmi. Fajnie zawsze się oglądało z tej drugiej strony, teraz fajnie było poznać, jak to wygląda od kuchni i jak to być gościem w NT Live, więc bardzo za to dziękuję, za możliwość zaprezentowania naszego projektu, jakim są Otwarte Mistrzostwa Polskie Ratowników Wodnych i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich oglądających, którzy te 2,5 godziny wytrwali z nami w naszej audycji. Jak to mówi Mirela Motyka, często uważaj, o czym marzysz, więc może gdzieś tam kiedyś, jak sobie pomyślałeś, że może byłoby się fajnie u nas pokazać, to w momencie, kiedy żeś o tym pomyślał i w momencie, kiedy żeś zdecydował się, żeby do nas napisać, to się właśnie tak stało. Tak więc przede wszystkim dziękuję za tę inicjatywę, a mam nadzieję, że całe mistrzostwa miną Wam przede wszystkim bezpiecznie, to co powiedział Łukasz. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie zaangażowanie, już Was komplementowałem wiele razy dzisiaj, więc żeby to nie straciło na jakiejś wielkiej wartości, przestanę to robić, ale trzymam za Was kciuki. Mamy nadzieję, że uda się od Was otrzymać jakąś taką garść informacji. Z pewnością będziemy śledzić Wasze media społecznościowe, żebyśmy się dowiedzieli czegoś o Was więcej, a po samych zawodach mam nadzieję, że również będzie kontakt z Waszej strony, żebyśmy mogli na ten temat przynajmniej porozmawiać albo napisać jakiś ciekawy post, który, czapeczka, będzie Czapeczka na Ciebie czeka. To fajnie, to ja się bardzo cieszę, to musisz znaleźć jeszcze paczuszka poleci do Was, paczuszka do Was poleci na pewno z giftami od nas.
Jacku, jeszcze tutaj zapomniałem też, że jak będziesz tam sobie planował urlop na przyszły rok, to jakiś tam tydzień w maju zachęcam do tego, żebyś sobie zaplanował w połączeniu z Jagodą, także żebyście live'a w przyszłym roku wspomagali naszą ekipę, może swoją cenną wiedzą. Z przyjemnością, ale pamiętajcie, że przez to, że dzisiaj żeście się tutaj znaleźli, to tutaj na tym plakacie, na tym naszym banerze musicie się podpisać. Ja was będę ścigał. Czy prędzej, czy później ja was gdzieś tam dopadnę. Nieważne, czy to Łukasza gdzieś w ZDRM-ie, czy w SOR-ze, czy nawet pana prezesa jednego czy drugiego na zarządzie. Wejdę, powiem, że chcę i ja chcę podpis. Żebyście się tutaj nie wymigali, a rzeczywiście z przyjemnością skorzystamy na przyszły rok, mamy nadzieję, że tak będzie, a jak będziecie na północy, będziecie gdzieś w okolicy Oslo, to zachęcam do tego, żeby przybić nordiskową piątkę. Będzie mi bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Dzięki. A żeby moje podsumowanie, jakie mam dla Państwa, to chciałbym teraz, żebyście zerknęli na plakat, który mamy dla Was uszykowany już. Technicznie jesteśmy przygotowani do tego i jeszcze raz chciałbym zaprosić Was do rozmowy z Sergiejem, która już w przyszłym tygodniu, Sergiej Duriagin, który opowie nam o błędach, czy można lepiej i nie tylko o nich, o samej książce, którą pokazuję Państwu, co jest w środku napisane dla widzów i słuchaczy, czy dla mnie, czy dla Was, nieważne. W tym momencie ważne, żebyście się z nami spotkali już 14 maja o godzinie 19 w Nordic Triget and Live w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na Spotify również. A jeżeli Państwu podobała się dzisiejsza audycja, ewentualnie, tak jak kolega tutaj powiedział, jedna z blisko 100, to wejdźcie na naszą stronę internetową, wróć, facebookowy profil, tam można napisać opinię, recenzję, co Wam się nie podobało, co się Wam podobało. Będzie to dla nas dużym wyróżnieniem, jeżeli jakiś ślad po Państwu pozostanie. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w ratowniczym świecie państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj panowie Marcin Makowski, pan Maciej Banachowski, pan Łukasz Gajda, pan Maciej Pawłowski i pan Mateusz Tomaszewski. Panowie, kłaniam się Wam nisko, dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I zapraszamy wszystkich na mistrzostwa. Zapraszamy w piątek. Już ten weekend. Trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pozdrawiam.